Niestety to nie wyglądało po tym chrzcie tak, jak mi obiecywali, że tak cudownie będzie. Ja czułam się przez nich oszukana i okłamana. Ja po prostu tak stałam w szoku i szłam do tego miejsca, jakby do naszego sektora, gdzie siedzieliśmy i miałam takie, co ja najlepszego zrobiłam? Że to był błąd. Ziemia niech się rozstąpi i mnie pochłonie. Cofnijmy to po prostu. Jeżeli widzisz osobę co jakiś czas, patrzysz na nią, jest to osoba bliska ci sercu, którą bardzo mocno kochasz i widzisz w ich oczach pustkę, to, że jednak emocjonalnie od ciebie się odcięli, no to jest straszne. I w momencie, w którym przyszedł czas obiadu i on powiedział, że on nie będzie ze mną siedział przy jednym stole, więc albo ja odejdę od tego stołu, albo on. W moim własnym domu ktoś mnie wygania od stołu, ale oczywiście, no wiadomo, nie wzięłam grzecznie ten talerzyk, poszłam sobie zjeść obiad do drugiego pokoju. Stres troszkę opadł? No, troszeczkę. No to super. Bardzo się cieszymy, że do nas przyjechałaś. Ja też. Cieszy nas to z kilku względów. Między innymi dlatego, że twoja historia jest czymś, o czym chcemy jakby opowiadać na naszym kanale. Chodzi mi o to, że te doświadczenia, które miały miejsce w twoim życiu, które nadal tak naprawdę się dzieją, to pokazuje, że pomimo tego, że doświadczałaś ostracyzmu, to jeszcze w ogóle nie wiem, jak to troszkę ująć, ale to na ciebie tak mocno wpływało, a ty jeszcze tego broniłaś. I o takich mechanizmach, które się tutaj zadziały, będziemy sobie rozmawiać. Od twojej historii myślę, że łatwiej będzie, jak sobie znowu chronologicznie poopowiadamy, to będzie łatwiej nam przybliżyć sobie takie twoje tło. Jak twoje dzieciństwo wyglądało w rodzinie Świadków Jehowy? Jakie są twoje takie najwcześniejsze wspomnienia z tego okresu? Wiecie co, moje najwcześniejsze wspomnienie to jest takie, że bardzo nie lubiłam chodzić na zebrania. Bardzo. Jako dziecko. I mam takie wspomnienie, tam nie wiem ile lat, może miałam z 4-5, że z bratem za rączkę idziemy na autobus, żeby dojechać na salę królestwa. Moja mama idzie taka dumna z tego, że ma takie grzeczne dzieci, ładnie ubrane. No to jest takie moje najwcześniejsze wspomnienie. No i ta niechęć, nie? Że, no ale wiadomo, jak ma się tam te 4-5 lat, no to tak czy inaczej trzeba z tym rodzicem Coś robić i no nie zostawi się dziecka takiego małego samego w domu, więc musieliśmy chodzić po prostu na te zebrania. A ty jedynaczką byłaś? Nie, ja mam jeszcze brata, o rok starszego ode mnie. A ja chciałam dopytać o lata szkolne, no bo mówiłaś 4-5 lat, no ale zaraz pierwsza klasa, czy tam przedszkole wcześniej i wiele osób mówi, że no przecież świadkowie niczego nie zabraniają swoim dzieciom. Być może tobie nie zabraniano, ale jak wspominasz ten cały okres dorastania w szkole, te wszystkie uroczystości, które są w szkole, zajęcia, które no, zazwyczaj świadkowie nie biorą udziału. To znaczy tak, dla mnie szkoła podstawowa była bardzo traumatycznym przeżyciem, bardzo. Teraz z perspektywy czasu się zastanawiam, na ile to było moje takie trochę wymyślone, a na ile to była prawda. Bo ja cały czas miałam wrażenie, że wszyscy się ze mnie śmieją, że każdy się na mnie patrzy, że jestem inna, że ja nie obchodzę świąt. Dochodziło do takich sytuacji na przykład, że jak były jakieś uroczystości szkolne, podczas których się śpiewało hymn, to ja poruszałam ustami tylko po to, żeby nikt nie widział, że ja tego hymnu nie śpiewam, żeby nikt się na mnie nie patrzył. Były niektóre takie rzeczy, w których brałam udział. Wiadomo, to nie były urodziny czy coś tam, ale tak ogólnie rzecz biorąc, no szkoła podstawowa to było dla mnie bardzo ciężkie przeżycie, bo też wychowywałam się w niepełnej rodzinie, gdzie mój tata był chory, miał problem z alkoholem, więc były chwile, jak miał gorszy czas, że jakby nie mieszkał z nami, ale można go było gdzieś tam powiedzmy spotkać na ulicy pod wpływem, więc nie dość, że się ze mnie, miałam wrażenie, śmieją, że mam takiego tata, a nie innego, to jeszcze się ze mnie śmieją z powodu religii, prawda? I pamiętam, że na przykład taką sytuację na przykład bardzo ciężkie dla mnie było po świętach, czas poświąteczny. Wszystkie dzieci wracały z tej przerwy świątecznej takie zadowolone, opowiadały o prezentach, jakie dostały. No, ja nie miałam o czym opowiadać. No i jednego roku, ja wiem, że moja mama chciała dobrze.
i po prostu postanowiła, że da nam prezent, też jakby, tylko od razu było nam zaznaczone, że to nie jest na święta, tylko po prostu po to, żeby nam nie było przykro, a ten prezent jest jakby bez okazji, tylko że w tym czasie. Więc ja wtedy taka zadowolona do tej szkoły wracam po tych świętach, że w końcu ja też będę miała o czym opowiedzieć, że coś dostałam. A tutaj reakcja dzieci była taka, no ale przecież ty nie obchodzisz świąt. No to jak ty dostałaś prezent? I ja wiem, że to miało być dobre, ale niestety wyszło troszeczkę odwrotnie. I tak samo było z urodzinami. No wiadomo, że cukierków urodzinowych od koleżanek nie jadłam, ale też powiedzmy raz do roku w całkiem randomowym, że tak powiem, dniu przynosiłam do szkoły też jakby cukierki. No i reakcja dzieci była zawsze taka, przecież ty nie masz dzisiaj urodzin, a nawet jakbyś miała, to urodzin nie obchodzisz. I teraz każdemu tłumaczenie tego samego, że to nie jest z okazji moich urodzin, tylko tak bez okazji po prostu. Chyba było gorsze niż to, że ja w ogóle tych cukierków nie przynosiłam. To jest bardzo ciekawe, co ja mówisz. wiem, że moja mama miała dobre zamiary, ale niestety tłumaczenie każdemu z osobna, czemu nie obchodzisz urodzin, czemu nie obchodzisz świąt, no dla mnie było bardzo ciężkim przeżyciem. Ja wiem, że to może też dziecięca ciekawość, dzieci byli zaciekawieni, bo właściwie w szkole podstawowej chyba byłam jedyną osobą, świadkiem, razem z moim bratem oczywiście, także no nie było więcej świadków u nas w szkole, więc może to też była ich ciekawość, ale dla mnie to był taki trochę atak, nie? Ciągłe te pytania, ciągle to samo, wałkowanie. Potem jak poszłam do gimnazjum, to już w gimnazjum było troszeczkę... No starsze też dzieciaki, troszeczkę inaczej. To wszystko jest bardzo ciekawe o tych prezentach. W ogóle jakby nasi widzowie napisali w komentarzach, czy oni dostawali tak zwane te prezenty bez okazji, bo wiem, że w wielu rodzinach tego nie było. U mnie było. U mnie było zawsze jakoś to powiązane właśnie z datą. To nawet nie było, że przypadkowy dzień, tylko to na przykład było, nie wiem, tydzień przed urodzinami. Więc ja wiedziałam, że to jest na urodziny, ale też byłam dzieckiem oczywiście, że chciałam dostać prezent, więc sobie jakoś to potrafiłam w głowie wytłumaczyć i miałam jakiś wyrzut z tego powodu. Ale teraz jako osoba dorosła, gdy swoim dzieciom robię urodziny, to sobie myślę, jakie to było porąbane, jakby nie można było po prostu zrobić tych urodzin, a nie, że nie zrobimy ci, nie dostaniesz prezentu, nie wiem, 20, bo wtedy masz urodziny, tylko 15. I pamiętaj, to nie jest na urodziny. Co z tego, że to masz... podkreślenie, to nie jest na urodziny, to nie jest na święta, to jest bez okazji. Nie? Ja bym się zatrzymał minutkę i tutaj pewien apel wystosował do widzów, do rodziców szczególnie. Jeżeli macie dzieci, które chodzą do szkoły, to być może przy jakiejś okazji, no nie powiem, że wieczór uwielbienia, ale możecie swoim dzieciom wspomnieć o tym, że jeżeli na przykład w ich klasach są uczniowie, mają kolegów, którzy są świadkami Jehowy, nie obchodzą świąt urodzin, to czy jesteście nauczycielami, to warto by było po prostu takie dzieci troszkę do tego przygotować, że tego typu reakcje, że a ty nie obchodzisz urodzin, one bardzo mocno później mogą, nie wiem, wręcz traumatyzować dzieci świadków Jehowy i warto by było im przypomnieć, żeby po prostu tak nie robić, bo te dzieci, one nie pytały ze złośliwości, tak, prawda? No. To jest takie szczere dziecięce, nie wiem, ciekawość. No, nasze dziecko też jest pytane, czemu nie chodzi na religię. Dziecko świadków Jehowy odbiera jako raz, że atak, tak. Dwa, ono zaczyna czuć wewnętrznie, że ono zawodzi Jehowę, bo robi coś, co się Bogu nie podoba. Bo, nie wiem, bo to jest może jakiś kompromis, pójście tak, to słowo jest tak w języku świadków dosyć często używane, że... Świadków kompromis ma złe w ogóle skojarzenia, nie? To jest ciekawe. Tak, więc myślę, że warto o tym pamiętać, po prostu powiedzieć, że dzieci świadków Jehowy coś takiego odbierają jako atak i to może wpływać bardzo mocno na ich psychikę na wiele, wiele lat. Nawet dzisiaj pewnie, jak się nad tym zastanowisz, to gdzieś tam pozostałości tego są w tobie. Ja w ogóle jak myślę o szkole podstawowej, to nadal czuję po prostu się, jakbym miała te 7-8 lat, ten taki wstyd, że ja jestem inna. A jeżeli chodzi o urodziny, to jeszcze chciałam wspomnieć, też gdzieś tam byłam w szkole podstawowej, właśnie gdzieś pewnie 1., 2. klasa. I mieszkaliśmy w takiej starej kamienicy i
nad nami mieszkała moja rówieśnica i jeszcze w tej kamienicy mieszkała jedna dziewczynka. No ja nie wiedziałam, jak wyglądają urodziny, w ogóle jak to się odbywa, no. I ta jedna dziewczynka miała urodziny, no i wszyscy byli zaproszeni, my nie. No wiadomo, i tak byśmy nie poszli, bo urodzin nie obchodzimy, prawda? A to był czas jakiś taki letni, że było ciepło, czy weekend, nie było szkoły. No i wszyscy siedzieli na tych urodzinach, a my z bratem zostaliśmy jakby sami, nie? To były lata 90., więc większość czasu się spędzało na podwórku. Mimo tego, że jakby były takie przykazania, tak, żeby tam ze światem się za bardzo nie trzymać i tak dalej, no to dzieci wszystkie były razem na podwórku i nagle się okazało, że my zostaliśmy sami na tym podwórku i nie mamy się z kim bawić. No dla mnie to w ogóle było coś strasznego. I ja nie pamiętam, ale z 3 razy na pewno tam do nich pukaliśmy, się pytając, czy oni wyjdą na dwór. I zawsze słyszeliśmy, no nie, no bo przecież są tej Basi urodziny, prawda? I ja nie potrafiłam tego zrozumieć. No dobra, no mają urodziny, ale to nie mogą się przenieść na podwórko, żebyśmy razem się mogli pobawić na przykład. A tak w ogóle w swoim sercu to miałam taką nadzieję, że oni mi powiedzą, dobra, no to wejdźcie, chodźcie do nas, pobawimy się razem. Ja bym poszła. Ja bym po prostu jak w dym wtedy. Ale może też oni wiedzieli, że potem były na przykład nieprzyjemności ze strony twojej mamy, gdyby was zaprosili, bo to często też się ludzie boją czegoś zrobić nie tak, no nie? No możliwe. Może mogło też tak być. Nie wiem, ale pamiętam, dla mnie to było straszne przeżycie, nie? Że nagle się okazało, że my zostaliśmy całkiem sami. Nie mamy się z kim pobawić, gdzie zawsze jednak trzymaliśmy się gdzieś tam razem podczas tych zabaw. A tu nagle jest ciepło, jest wolny czas, nie ma szkoły i wszyscy są razem, a my osobno. Tak, patrz w ogóle tak znowu trochę tak do naszych słuchaczy, do naszych widzów. To jest niby takie pozornie błahe wydarzenie z twojego życia. No nie masz się z kim pobawić jako dziecko. No to jest częsta sytuacja, ale to zostaje w tobie na bardzo długo. Ja to pamiętam do dzisiaj. Dokładnie. Nawet, wiecie, no nigdy nie obchodziłam urodzin, więc nie było mi żal, że ja ich nie obchodzę, bo ja nie wiedziałam, co to jest, ale tą sytuację pamiętam, związaną z urodzinami. Tak, no takie wczesne doświadczenia w zamkniętych społecznościach religijnych i niekoniecznie one się odbywają w jakimś tam budynku. Chodzi o to, że jakby ty należąc do takiej zamkniętej społeczności, no to buduje fundamenty twojej tożsamości jako twojego dziecka i potem ma długotrwały wpływ na twoją psychikę i warto o tym pamiętać. I w ogóle tak sobie teraz o tym pomyślałem, jak o tym opowiadałaś i do Sary taka propozycja, że nie wiem, jakie by było idealne rozwiązanie. Czy udawajmy powiedzieć dzieciom, no powiedzcie Agnieszce, żeby przyszła, niech nie mówi mamie, nikt nie powie. Czy taka reakcja, że nie zaprosimy jej, bo nie chcemy, żeby ona później miała wyrzuty sumienia. Nie wiem, być może z tego to mógłby być fajny odcinek albo do omówienia z jakimś terapeutą, psychologiem podczas tutaj rozmowy na naszym kanale. Wydaje mi się, że nie ma dobrej na to odpowiedzi, nie? Nie wiem. Nie ma dobrego rozwiązania, nie? Tylko po prostu to był taki moment, w którym dotarło do mnie, że jednak chyba urodziny to jest coś ważnego dla kogoś. Że jednak to jest jakaś ważna impreza. Ja myślę, że ważne było to, że to by się trzymaliście razem na tym podwórku. Tak. I to w tym momencie była twoja taka ważna grupa, bo jeśli na przykład, nie wiem, tak jak ja na przykład, moi koledzy z dzieciństwa gdzieś tam mieli urodziny, ale ja miałam powiedzmy gdzieś tam towarzystwo w zborze, gdzieś tam były jakieś pikniki, jakieś grille, coś tam bla bla bla, to nie miałam takiego czegoś, że na przykład moja babcia jedzie na urodziny mojej kuzynki rok starszej, że mi smutno jest z tego powodu, bo jakby to nie była moja główna ta baza, no nie? A tutaj to chyba to był ten taki problem, że w pewien sposób się chyba poczułaś odrzucona przez tę swoją grupę. Tak, czyli pierwszy taki ostracyzm trochę cię wtedy dotknął, można powiedzieć. Wykluczenie z tej społeczności. Tak. No. Ten ostracyzm to się będzie przez naszą rozmowę przewijał jeszcze wiele razy, więc... Aczkolwiek jeżeli chodzi, no mówię, o urodziny, to nigdy nie było mi żal, że ich nie obchodzę, bo też nie widziałam ich na żywo, tak można powiedzieć.
ale bardzo mi było żal komunii. Ja tak strasznie chciałam mieć tą białą sukienkę. Właśnie ta moja rówieśnica, która mieszkała nad nami, pamiętam, że strasznie przeżywałam to, że ona ma komunię, że ma białą sukienkę, pięknie ułożone włosy, przyjechała do niej rodzina, gdzieś tam świętują razem. Tego bardzo, bardzo mi było żal, że mnie to omija, że ja tego nie doświadczę takiego. Tak, i to się znów wydaje pozornie błahe, no bo ta co tam, fryzura, sukienka. Ale świadkowie nie dają żadnej alternatywy, bo w wielu różnych kulturach jest takie wydarzenie, w którym no możesz się poczuć ważny z jakiejś okazji, czekasz na coś, nie wiem, tam chyba... Nawet choćby te urodziny, tak, te urodziny, ale wiesz, na przykład, nie wiem, chyba w Meksyku, to żebym nie powiedział, no w tych kulturach latynoamerykańskich mają te na 15 urodziny, czy tam 16, tak. No. Tak, u Żydów też mają te bar micwę, bat micwę, więc masz taką okazję, żeby się poczuć nagle, że tak. A u świadków nie ma żadnej takiej alternatywy. Wspomniałaś w mailu do nas, że nigdy nie chciałaś zostać świadkiem Jehowy, no mimo, że dorastałaś jako świadek Jehowy. Tak. Dlaczego? Dlaczego nie chciałaś zostać świadkiem? Jak już byłam troszeczkę starsza, czyli jak zaczęłam chodzić do szkoły, to zaczęłam zauważać pewne rzeczy, które mi się nie podobały. Mhm. Na przykład też wśród moich najbliższych, że w zborze były na przykład czy na zebraniach bardzo chwalone, jaka to jest cudowna siostra, taka duchowa i w ogóle. A ja widziałam ją w sytuacjach w życiu, które pokazywały, że no chyba nie do końca tak się zachowuje, jak przystało na świadka Jehowy. Na przykład taka prosta rzecz jak kłamstwo, nie? To nie było kłamstwo, które drugiego człowieka mogło zranić, ale kłamstwo, że coś zrobiłam, a tak naprawdę tego nie zrobiłam. I ja to kłamstwo widziałam, no i tak sobie myślałam, że to co to jest za organizacja, w której tak chwalą świadków, a ten świadek przychodzi do domu i się tak wcale nie zachowuje, nie? A potem za jakiś czas znowu idzie na to zebranie, znowu jest chwalony, wraca do domu i dalej się nie zachowuje tak, jak na takiego prawdziwego świadka Jehowy przystało, prawda? Więc zaczęłam to zauważać i druga rzecz, którą też zaczęłam zauważać, to taka nierówność w zborze, nie? No ja się wychowywałam w rodzinie niepełnej, mój tata też nigdy świadkiem Jehowy nie został. Co prawda jakby wracał na łono rodziny, to studiował, był zainteresowany i tak dalej, ale świadkiem nigdy nie został. Więc ja miałam wrażenie, że my w zborze gdzieś tam byliśmy tak troszeczkę z boku, prawda? Oczywiście jak były, no w naszym zborze mało było takich imprez, czy dla młodzieży, czy dla dzieci, ale miałam wrażenie, że my w ogóle jesteśmy na jeszcze mniej zapraszani, nie? Tam na jakiś sporadycznie, okej, ale raczej byliśmy tak, raczej takie czułam się troszeczkę z boku, nie? Gdzie ja się w ogóle miałam do dzieci na przykład starszych, prawda? To w ogóle jakby czułam się, że nie dorastam im do pięt, nie? Także to też mi bardzo jakby przeszkadzało w tym, nie? Mogę się zatrzymać przy tym powodzie, dla którego w zasadzie tak wymieniasz, dla którego nie chciałaś zostać świadkiem, czyli taka nierówność dostrzegałaś, bo to jest to coś, co my też zauważaliśmy, a zastanawiałaś się może kiedyś, skąd to wynikało, jakie były powody tego, że ciebie, twoją rodzinę jakby traktowano jako, nie wiem, troszkę niższy, nie kastę, jak to się nazywa? No, że po prostu byłaś w tej hierarchii trochę niżej. Przynajmniej w tym swoim odczuciu, ale to ktoś by mógł powiedzieć, że to było subiektywne odczucie, ale znam dziesiątki osób, które potwierdzą to samo. Jak myślisz, co mogło być powodem tego? No, wydaje mi się właśnie to, że moja mama też miała taką przeszłość, jeżeli chodzi o organizację, że też tam był czas, jeszcze chyba przed moim narodzeniem i mojego brata, że była wykluczona. Też często była na przykład nieczynna, tak? Że gdzieś tam jakby patrzyli na mnie, że ja tak do końca nie pochodzę z takiej uduchowionej, duchowej rodziny, nie mam taty, który jest starszym bądź sługą pomocniczym.
tak mi się wydaje, że, a przynajmniej ja to tak odczuwałam, nie? Że to był taki powód, że no wiadomo, dzieci starsi czy tam pionierzy wszyscy razem się spotykali. Taka ciekawostka z tego, co pamiętam, nikt nigdy sam do mnie nie podszedł, żeby się umówić do służby. To zawsze ja musiałam do kogoś podchodzić, nie? No. Nie przypominam, oczywiście jak podeszłam, nikt mi nigdy nie odmówił, wiadomo, ale tak, żeby sam od siebie, to... Już płaczę. To nie przypominam sobie takiej sytuacji, naprawdę. Nawet jak byłam po chrzcie. To później opowiem. Ale... Wiesz, to jest coś, co my też widzieliśmy w naszym zborze. Ja nie wiem w zasadzie, do której grupy ja bym mógł się zaliczyć. No ja byłam córką starszego, więc jakby tutaj byłam na uprzywilejowanej pozycji faktycznie, ale widziałam to. No. Ja nie wiem, ale rzeczywiście zauważaliśmy. Były takie osoby, które zawsze były z boku i tak, wiesz co, mam takie dwie refleksje co do tego. Jedna trochę będzie oskarżać organizację, a druga tłumaczyć. Bo wydaje mi się, że te zasady, które panują wewnątrz, one stwarzają to, żeby trzymać się z tymi, którzy są mocni duchowo. I organizacja często o tym przypomina, że nie każdy w zborze jest dobrym towarzystwem, ale jednocześnie niewłaściwie tłumaczy się też młodym, żeby angażować się w relacje z innymi członkami zboru i te relacje, jak oni mają nawiązywać, to one mają na celu twoją aktywizację. Czyli ty masz więcej głosić, więc oni będą się zadawać z tobą, żeby więcej głosić, ale z jednej strony organizacja o tym mówi, że tu była jedność, ale nie do końca daje odpowiednie narzędzia tym młodym. Tak sobie teraz na szybko myślę. Powiem wam, że mi też na przykład w późniejszym okresie, kiedy już zaczęły się takie bardzo mocno naciski na mnie, że jednak żebym ten chrzest wzięła, to właśnie było mi tak też trochę mówione albo tłumaczone, że teraz bracia tak nie do końca mogą jeszcze ze mną jakby, już byłam nieochrzczonym głosicielem, że nie do końca mogą się zaangażować w jakąś relację ze mną, no ponieważ jeszcze nie jestem ochrzczona, ale jak już będę ochrzczona, no to już ja wtedy będę miała cały zbór braci, sióstr, w ogóle będzie cudownie, nie? I tak się stało? Ale to, no właśnie to chciałabym. A ja ci chciałam jeszcze podziękować za coś. Bardzo cenię sobie, jak przychodzi do nas rozmówca, rozmówczyni i się mogę czegoś nauczyć, jakąś perspektywę nabrać, bo dzisiaj, gdy prowadzimy tę działalność na YouTubie, czy tam gdzieś tam wrzucamy na TikToku, no spotykamy się z komentarzami osób takich jak ty, którą kiedyś byłaś i o tym będziesz mówiła dalej, czyli osoby, które są powiedzmy w tej organizacji, może są wykluczone, może nie, może są gdzieś tam na uboczu, nie robią może koniecznie wszystkiego idealnie, tak w taki sposób bardzo uduchowiony, jak to organizacja oczywiście rozumie, ale w środku w to głęboko wierzą. I tam się z nami na przykład wykusają, że to nieprawda, że nie można iść na studia, albo to nieprawda, bo ja nie wiem, bo ja tam palę na przykład, albo coś tam i wierzę, że to jest prawda. I ja mam momenty, że mam takie myślenie jeszcze świadkowskie, że sobie patrzę na taki komentarz takiej na przykład osoby wykluczonej, która tam się wykuca w komentarzach z kimś i trochę ją oceniam, że no ale to jest taki słaby świadek, nie? I dzięki tobie, znaczy ja to muszę sobie przemyśleć, ale mam taką perspektywę, że może to jest według organizacji kryteriów, to jest słaby świadek, ale ta osoba naprawdę w to wierzy, wierzy, że robi dobrze i swoje życie próbuje cały czas się tym kierować. To jest oczywiście trudne dla mnie takiego, bo jednocześnie często te osoby mnie wyzywają od demonów i tak dalej, nie? Więc trochę jestem urażona czasami, ale tak, żeby zrozumieć, co za tym idzie, to dziękuję ci za taką perspektywę, której nie miałam. Powiedziałaś przed chwilą o naciskach do chrztu. Jakie to były naciski? Czyli tego rodzaju naciski, że no ochrzcij się, to będziesz należała do naszej elity, czy to było coś innego? To znaczy, to w ogóle to może od początku zacznę, jak to wszystko się zaczęło. Zaczęło się od tego, że w pewnym momencie zauważyłam, że bardzo mi chwalą.
bracia, siostry, że ja jestem taka grzeczna, że ja tak ładnie siedzę na tych zebraniach, że ja tak przychodzę z tą mamą na te zebrania. No jakby mi się to bardzo spodobało, bo jednakowoż moja mama pracowała na 2 etaty też, żeby nas utrzymać, więc jakby nie miała tak do końca może zbyt wiele czasu, żeby nam poświęcić, więc ja bardzo potrzebowałam tych pochwał i to mi się tak podobało i takie miałam myślenie, że no skoro ja już na to zebranie i tak muszę iść z tą moją mamą, no to ja będę na nim grzeczna, żeby mnie tylko chwalili. I od tego się zaczęło, że mi się te pochwały spodobały. No i te pochwały tak mnie chwalili, ale w pewnym momencie tak się powolutku zaczęła zmieniać, że takie głosy delikatne, że no jak już taka grzeczna jestem, chodzę do szkoły, umiem czytać, bo wiadomo jak to dzieci wychowywane w rodzinie świadków, 6 lat miałam, płynnie czytałam, więc jak już szłam do 1. klasy, no i wiadomo, każdy rodzic się takim swoim dzieckiem chwali, więc wszyscy w zborze też wiedzieli, że ja umiem czytać, prawda? Że no skoro ja już taka jestem grzeczna i umiem czytać, no to co stoi na przeszkodzie, żebym zaczęła się zgłaszać na przykład, albo bardziej aktywnie uczestniczyła w zebraniach. Ale na początku to jeszcze tak tych zdań takich zachęcających było mniej, tych pochwał więcej, więc ja tak tu jednym uchem wpuściłam, drugim wypuściłam troszeczkę. Ale powoli coraz więcej było tych takich właśnie zachęt do tego, żeby się zgłaszać, a coraz mniej pochwał. A ja nadal chciałam być chwalona, prawda? Więc mówię, no skoro to sprawi, że nadal mnie będą chwalić, to ja się zacznę zgłaszać. No więc zaczęłam się zgłaszać. Zaczęłam aktywnie uczestniczyć w tych zebraniach. No też oczywiście wtedy wszyscy zachwyceni, że tak pięknie, że tak pięknie czytam, że w ogóle inne dzieci powinny brać ze mnie przykład. No ja wtedy oczywiście wiadomo, dumna byłam i tak dalej. No ale wiadomo, że to też nie trwało nie wiadomo ile czasu, bo trzeba zrobić następny krok. Jest szkoła teokratyczna. Pamiętam, że przed szkołą teokratyczną bardzo długo się wzbraniałam. Z tego względu, że no jednak byłam osobą nieśmiałą, więc takie publiczne wystąpienia dla mnie były nie do pomyślenia. No ale wiadomo, no tych pochwał znowu było coraz mniej, a coraz więcej właśnie zachęt, że skoro ja tak pięknie odpowiadam, że już umiem czytać, no to czas najwyższy się zapisać do szkoły teokratycznej, prawda? No i w końcu uległam tym, żeby dalej mnie chwalili. Zapisałam się do tej szkoły teokratycznej. U nas w zborze dosyć sporo osób było w szkole teokratycznej, więc na szczęście nie mieliśmy tych punktów zbyt często. Co ciekawe, żadnego punktu nigdy nie napisałam samodzielnie. Wszystkie mi pisała moja mama. A że miała zdolności, to moje punkty po prostu robiły furorę w zborze. No, a że nie miałam ich zbyt często, to tak na szczęście szybko im się to nie znudziło, jakby to tak powiedzieć. Ale no w końcu też nadszedł ten czas, że trzeba robić następny krok i zostać nieochrzczonym głosicielem, prawda? To w ogóle już dla mnie to już było, bo ja cały czas czułam, że ja nie chcę, nie? Ale z drugiej strony też czułam, że jednak jeszcze jestem niepełnoletnia, że muszę coś robić, żeby też jakby troszeczkę dali mi spokój, nie? No tutaj wiadomo, zachęty, że nieochrzczony głosiciel, że trzeba służyć Jehowie i tak dalej, że to wiadomo, następny krok jest i tego. Ostatecznie, co ciekawe, przekonała mnie do tego tak moja mama, takim jakby zdaniem, może nie, no taką rozmową przeprowadzoną ze mną, że jak już zostaniesz tym nieochrzczonym głosicielem, no to wiadomo, że będziesz jakby pod lupą i musisz się starać, musisz na siebie uważać, ale pamiętaj, że to nie jest tak do końca wiążące, nie? Że to nie jest jak chrzest i że jak popełnisz jakiś grzech, to nie spotkają cię takie konsekwencje jak przy wykluczeniu, prawda? No i ja sobie wtedy pomyślałam, no w sumie przecież nie? Mogę sobie być tym głosicielem i być, a potem nagle nic więcej nie robić, prawda? No więc zostałam tym nieochrzczonym głosicielem. I wtedy już, kiedy już zostałam tym nieochrzczonym głosicielem,
to zaczęła studium ze mną taka siostra. Nie, to było jeszcze, przepraszam. Jak się zapisałam do szkoły teokratycznej, to zaczęła ze mną studium taka starsza siostra. A kiedy zostałam tym nieochrzczonym głosicielem i podczas jakby i to studium z tą starszą siostrą nie przynosiło dalszych jakby moich kroków, nazwijmy to tak powiedzmy, jak to mówi organizacja duchowych, podeszła do mnie któregoś razu moja mama z takim zapytaniem. Wydaje mi się, że możliwe, że bracia jej to starsi zasugerowali, żeby właśnie zaczął ze mną studiować ktoś inny. Ktoś troszeczkę młodszy, bliżej zbliżony moim wiekiem, nie? No i moja mama się mnie pyta, a czy ty byś chciała zacząć studium tam z taką siostrą? Ona jest pionierką i w ogóle i tak dalej, a ja miałam taką myśl, właściwie co to za różnica, kto będzie ze mną studiował, nie? W sumie jest mi wszystko jedno, ja i tak nie mam zamiaru zostać świadkiem Jehowy. No. Także tak to wyglądając. A wracając do twojego pytania. Tak, ale wiesz co, zanim jeszcze się chciałam zapytać, po tym co powiedziałaś, to zostanie tym nieochrzczonym głosicielem, to w twojej głowie był koniec tej kariery zborowej? Tak. Dla mnie to był koniec, że ja, wiecie, że ja przytrzymam do powiedzmy 18 roku życia to ich właśnie naciski, a wtedy po prostu, no już jak ja już będę miała 18 lat, to co mi mogą? Ale to... Takie miałam wyobrażenie. Okej, ale wiesz, z tego co mówisz, to nie wynika, że ty o 18 odejdziesz z organizacji, tylko po prostu, że nie przyjmiesz chrztu. A dalej chciałaś być w zborze? Nie. Mi się po prostu kojarzyło, że po prostu przestaną na mnie w końcu naciskać, nie? Że jak zobaczą, że nic się nie dzieje, że ja już mam 18 lat, że dalej nie idę w tą stronę, no to przecież już mnie bardziej nie zmuszą, nie? Tak mi się wydawało. Ciekawa jest ta perspektywa, o której wspominasz. Dlaczego? Bo w twojej głowie to było tak, że póki jesteś niepełnoletnia, to oni będą na ciebie naciskać. Tak. A ludzie tam piszą, o nieprawda, w ogóle jak to, ja to jakbym był w takiej organizacji, to bym powiedział, że nie chodzę i nie chodzę. Generalnie jakby dzieci wychowane w rodzinie Świadków Jehowy, wychowywane w tej organizacji, takich dzieci nikt nie pyta o zdanie, nie? Bo w momencie, w którym jakby przychodzi do ciebie Świadek Jehowy, puka do twoich drzwi, to pierwsza twoja jest, że masz wybór. Bo możesz zacząć z nim rozmawiać albo nie. To już jest twój wybór. To, że później jakby tak tobą manipulują, że ten wybór ci wolną wolę ci odbierają, to jest inna sprawa. Ale pierwszy moment jest, że masz wybór. My nie mamy żadnego wyboru. Bo nas się nikt nie pyta, czy my chcemy chodzić na zebrania, czy nas to interesuje, czy nie. Tak. Po prostu to jest naturalne, jakby jesteśmy do tego zmuszani i koniec. No i ten werset ciągle wałkowany, że posłuszeństwa chce nie ofiary, więc jak mają się te dzieci nauczyć asertywności wyboru? Łatwo się mówi komuś, kto nie został w tym wychowany. Tak. I ja na przykład, widzę po moich dzieciach, bo się uczę, staram się nie popełniać jakby tych błędów z organizacji i pozwalam im mówić nie. Bo jak ja nie pozwolę mojemu dziecku, które teraz już ma 9 lat, więc ono zdecydowanie umie mówić nie. Ale jak nawet miało te, 4 lata i nie chciało, wiadomo, nie mówię tu o rzeczach, które wpływały na bezpieczeństwo czy na zdrowie, nie? Ale o takie, nie chcę tej bluzki, bo mi się nie podoba. A ja, masz założyć tę bluzkę, bo tak. Nie, no to jeśli to nie jest kwestia, która wpływa jakby na kwestię bezpieczeństwa, tylko po prostu, żeby to dziecko potrafiło mówić, nie mamo, nie podoba mi się to, nie chcę tego robić i ja to szanuję, to potem to dziecko będzie większe, będzie nastolatkiem, będzie dorosłym i ktoś mu będzie chciał zrobić, krzywdę albo zmusić do czegoś i ono będzie umiało powiedzieć nie, a nas tego nikt nie uczył. No właśnie, to jest bardzo ciekawe, wiesz, co właśnie mówisz, bo nigdy nie myślałam o tym w ten sposób, bo na przykład moja córka ma dosyć styl na przykład ubierania się, który nie do końca mi się podoba, nie jest moim stylem. I zawsze tak sobie nigdy nie wiedziałam, dlaczego ja jej jakby w sensie, wiecie, nigdy jej nie zabroniłam, tak? Jak nie chciała właśnie czegoś ubrać, bo jej się coś nie podobało, no mówiła nie, że na przykład tego nie ubierze, no to ja się z tym zgadzałam, prawda? Wybierała sobie spodnie, które mi się nie podobają, nie narzucałam jej swojej woli, że nie, ty masz ubrać takie, bo takie mi się podobają. I nie wiedziałam właśnie dlaczego. No tak i teraz faktycznie jak o tym mówisz i tak sobie myślę, że no to też pewnie może mieć jakiś wpływ, że mi nie wolno było powiedzieć nie. Więc niech chociaż ona
Nawet w takim czymś jak strój wyraża siebie, prawda? Tak. To co, wróćmy do tego twojego przymuszania do chrztu. Jak to było? No, przede wszystkim no to były, wiadomo, takie, myślę, standardowe teksty, które nie wiem, w sumie nie wiem, czy każdy słyszał, wychowywany. No ja na pewno słyszałam, no ale chyba przecież kochasz swoich dziadków, prawda? Nie chcesz ich zawieść. No jak masz 12 lat i słyszysz takie zdanie, no to mózg rozsadza, prawda? Wiadomo, że się kocha dziadków, nie chce się ich zawieść, nie? Słyszałam też na przykład, no ale no jak ty sobie to wyobrażasz? Będzie Armagedon i babcia twoja na przykład się wybudzi, zostanie wskrzeszona po tym Armagedonie i ciebie nie będzie, przecież jej tam serce pęknie. Słyszałam też, wiadomo, w organizacji nie można być letnim, trzeba się określić. No i właśnie taka też zachęta właśnie poprzez to, że właśnie będę miała tyle znajomych nowych, no bo przecież oni teraz, jestem jeszcze nieochrzczona, oni nie mogą się tak do końca jakby zaangażować w tą relację ze mną, ale jak już będę ochrzczona, no to już będą mogli, prawda? Wtedy będzie cudownie. I ja naprawdę miałam takie wyobrażenie, że to tak po chrzcie wygląda, jak w tych wszystkich strażnicach, czy tam innych książkach. Wszyscy uśmiechnięci, szczęśliwi, zadowoleni. No i też jeszcze została wykorzystana jedna rzecz. Siostra mojej mamy, moja ciocia, była takim troszeczkę, by to powiedzieć, moim idolem. Ja ją bardzo kochałam. Ona była, mimo tego, że całe życie walczyła z depresją, tak naprawdę, była bardzo otwarta, miała dużo przyjaciół, była zabawna w tych oczywiście momentach, kiedy nie dopadała ją choroba, prawda? Ja chciałam być taka jak ona. Ja chciałam z nią razem być jej taką przyjaciółką, nie? I to też właśnie taki był argument, że jak ja już będę po chrzcie, no to my razem we dwie, może razem zostaniemy pionierkami albo gdzieś pojedziemy w teren. No dla mnie to była wizja cudowna i mimo tego, że w środku gdzieś tam bardzo głęboko czułam, że ja nie chcę być tym świadkiem Jehowy, no to jednak miałam takie, że no skoro tak to ma wyglądać, no taka wizja bardzo szczęśliwej osoby, prawda? A tak naprawdę w pewnym momencie zaczęło do mnie docierać, że oni mi nie odpuszczą. Że będą tak długo naciskać, aż się złamię. I że nie mam wyjścia. Że muszę tym świadkiem Jehowy zostać, bo nikt się mnie o zdanie nie pyta. Nikt się nie pyta, czy chcesz. Tylko kiedy? Kiedy ty w końcu to zrobisz? W końcu się złamałeś. Fajne w końcu zdanie. się złamałam. W końcu dotarło do mnie z całą mocą. Pamiętam ten dzień dokładnie. Wracałam ze studium z tą siostrą. Byłam już wtedy w pierwszej gimnazjum. W ogóle jak poszłam do pierwszej gimnazjum, to zaczęłam bardziej jakby... Do 6 klasy szkoły podstawowej byłam bardzo grzecznym dzieckiem. Naprawdę. Nic złego jakby na co organizacja nie pozwala, ja sobie też nie pozwalałam. I poszłam do gimnazjum i tam już troszeczkę się taka poczułam starsza, dorosła, nie? Tam poznałam smak papierosów, które bardzo mi zasmakowały. Zresztą, no nie oszukujmy się, do tej pory nie do końca mi się udało to rzucić, więc jakby... Pamiętam dokładnie ten dzień, że wracałam właśnie ze studium z tą siostrą i do mnie to z całą mocą dotarło, że Agnieszka, ty nie masz wyjścia, nie? Oni ci nie odpuszczą. Zresztą, wiecie, też nikt mi jakby nie podał innej alternatywy, co można w życiu robić. Tam jest tylko jedna alternatywa, że ty musisz zostać świadkiem Jehowy i koniec. Nikt ci nie mówi, jak może twoje życie wyglądać w momencie, w którym ty nie będziesz chciał nim zostać, bo takiego życia nie ma. No nie, to wtedy jest tylko śmierć i zagłada. No, chyba. Więc jakby, no masz tylko jedną alternatywę. Więc tak czy inaczej musisz nim zostać. I dotarło to do mnie w końcu. I przyszłam z tego studium i mówię do mojej mamy, no wezmę ten chrzest. No, pamiętam, że radość była oczywiście ogromna, tylko nie do końca moja to była radość, tylko innych. To jest tak... Nie wiem w 100% co powiedzieć, bo
To jest bardzo, bardzo przykre, a jednocześnie bardzo dobrze rozumiem, że tak jest. Sam tego doświadczałem. Też pamiętam swoje motywacje, które mnie skłaniały do chrztu. I one też nie do końca były takie wynikające z wiary w Boga. Tak mi się wydawało wtedy. Ale po latach zrozumiałem, że coś innego mnie do tego chrztu popychało. Ja ogólnie jakby podjęłam tą decyzję, że wezmę ten chrzest, pamiętam, że obiecałam sobie, że nie ma półśrodków, nie? Że skoro ty musisz zostać tym świadkiem Jehowy, no to będziesz takim przykładnym, nie? Przykładną siostrą. Może jakąś pionierką zostaniesz kiedyś w przyszłości, może nie, ale zostaniesz przykładnym świadkiem Jehowy, bo no, nie ma półśrodku. Więc wtedy udało mi się jakby zwalczyć ten nauk palenia papierosów na jakiś czas. Ale bo jeszcze wtedy miałam takie, że no muszę być przykładną siostrą, nie? Tak, bo wspomniałaś nam w mailu, że miałaś około 14 lat, gdy brałaś chrzest. To było po pierwszej gimnazjum, tak, nie? Moje dziecko będzie miało w tym roku 14 lat. Też masz podobne doświadczenia, wiem, więc tak. Czy sądzisz, że to jest wystarczająco dojrzały wiek na takie decyzje? Wiesz co? Powiem ci tak, jeżeli tę decyzję ktoś podejmuje, znaczy, no, jeżeli, no nie wiem, czy to jest, w sumie ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, bo to też zależy, tak patrząc na przykład jakby, porównując moją córkę, jej jakby poważne decyzje życiowe, nie? To w ogóle się nie umywa do tego, jakie my musieliśmy podjąć decyzje życiowe. Ale no nie. I w ogóle, wiecie, ja też nie zdawałam sobie do końca sprawy z konsekwencji właśnie ewentualnego wykluczenia, no bo w ogóle nie brałam takiej opcji pod uwagę, że ja kiedykolwiek zostanę wykluczona. I pamiętam, że to chyba jeszcze było przed chrztem. No jak ja już podjęłam tą decyzję, no to też troszeczkę moja mama zaczęła ze mną rozmawiać, tak bardziej, no już nie traktować mnie jak takie dziecko, tylko bardziej na takie poważniejsze troszeczkę tematy, bo pamiętam, mieliśmy takie małżeństwo w zborze i na którymś zebraniu zostało ogłoszone, bo mieli dorosłego syna, że ich syn jest już świadkiem Jehowy. I moja mama tak, że jak on tak mógł, że jak on mógł to zrobić swoim rodzicom, No to też słyszałem. że teraz jego rodzice nie mogą z nim rozmawiać. Ja w ogóle nie mogłam tego zrozumieć, że jak to oni nie mogą z nim rozmawiać, przecież to jest ich dziecko. Nawet jeżeli jest wykluczony, prawda? I co najśmieszniejsze w tym jest to, że ja myślałam, że oni go nie kochają. W sensie nie kochają na tyle mocno, żeby ten zakaz złamać. No bo wydawało mi się, że to nie jest aż, nawet jeżeli by z nim rozmawiali, popełnili grzech, że to nie jest aż jakiś taki mega poważny grzech, prawda? Że jakby go mocno kochali, to na pewno by ten zakaz złamali. I że jak ja bym była w jego sytuacji i w sytuacji tej rodzinie, no to moja rodzina na pewno tak bardzo mnie kocha, że nie ma opcji, że po prostu przestaną nagle ze mną rozmawiać. O tak, ja też słyszałem coś podobnego, jak on mógł to zrobić. Zresztą o mnie też tak powiedział, pamiętasz? Do Szymona Piotr. To nie biblijne kwestie, tylko po prostu takie tak, bo tak głosy. zabrzmiało, jak czytać z Biblii. Że jak ta Sara mogła Edwinowi tak zrobić? Jak ty... Tak, ale przecież jak ja wtedy byłam w pytaniu na śniadanie, to co pierwsze? Teściowa dostała SMS-a, ale ta Sara to jest świnia, nie? No. Wspomniałaś o tym podwójnym życiu i chwilkę chciałbym się przy tym zatrzymać. Jak ty sobie emocjonalnie radziłaś z takim podwójnym życiem? Czy miałaś wyrzuty sumienia? No właśnie Gryzło cię to? sobie nie do końca radziłam. Bo tak, wstajesz rano z wyrzutami sumienia i mówisz sobie, dzisiaj dam radę. Dzisiaj będzie ten dzień, że ja się nie złamię. Nie zapalę, na przykład w moim przypadku, nie zapalę tego papierosa, prawda? Potem szłam do szkoły, oczywiście w szkole, znajomi i tak dalej, więc jakby się zapominało troszeczkę o tym, nie? Jakieś te uczucia były takie inne, jakby weselsze, nie? No ale przychodził moment, że jakby kończyły się lekcje, czas było wrócić do domu.
No i dalej te wyrzuty sumienia znowu się pojawiały, że kolejny dzień minął, a ty znowu nie dałaś rady, że jesteś słaba, że jak mogłaś. Więc kładziesz się spać znowu z wyrzutami sumienia i wstajesz rano znowu z wyrzutami sumienia i z takim postanowieniem, że dzisiaj dasz radę. Ale to chyba nie jest tak, że to każdego dnia się ten licznik resetuje. To raczej długofalowo odciska dużo większe piętno na życiu. No, bo później też jeszcze te wyrzuty sumienia jakby dalej były, nawet po wykluczeniu też. Z innego powodu, co prawda, ale myślę, że do tego też dojdziemy. Okej, Sara, przejdziemy sobie tutaj dalej, dobra? Do tej kwestii. Tak, bo napisałaś nam wiadomości, że zostałaś wykluczona na własne życzenie. Także co to znaczy, że zostałaś wykluczona na własne życzenie? I jak to wyglądało, ten proces? To znaczy tak, jakby komitety sądownicze miałam 2. Chodziło, wydaje mi, jakby przez długi czas właśnie miałam takie podejście, że no ja w ogóle nie chciałam zostać świadkiem, więc jakby na mnie pójście na komitet i powiedzenie, ja nie chcę być świadkiem Jehowy, to było dla mnie, że na własne życzenie, nie? Generalnie zaczęło się od tego, że jakby w 3. gimnazjum to było. Tak, w 3. gimnazjum zaczęło się troszeczkę u mnie w domu źle dziać. Odbijało się to też na nas. Już tata jakby właśnie w tym momencie znowu miał nawrót choroby, więc gdzieś tam jakby zniknął z naszego życia, prawda? A że jakby to może jeszcze zacznę od tego, że niestety to nie wyglądało po tym chrzcie tak, jak mi obiecywali, że tak cudownie będzie. Ja czułam się przez nich oszukana i okłamana. No bo miało być cudownie. W ogóle pierwsze zebranie, to był dla mnie pierwszy cios. Pierwsze zebranie, a w ogóle jeszcze może się cofnę. Pierwszy cios dla mnie był w dniu chrztu. Dlaczego? Kiedy wyszłam już z tego basenu, poszłam się przebrać i to było właśnie związane z tą moją ciocią. Bo wiadomo, jak to dziecko, masz 14 lat, spędzałam wakacje u babci, weekendy u babci i cioci, ona też tam mieszkała. Zawsze lubiłam, wiecie, no i pokój dla mnie był takim jakby troszeczkę, nazwijmy to, no, magicznym miejscem, wiecie, jakieś tam szpargały, biżuteria gdzieś tam leżała tego. Zawsze lubiłam usiąść w fotelu, popatrzeć, co tam ma na biurku. I któregoś dnia znalazłam jakąś chyba kartkę, to była kartka z życzeniami właśnie takimi, już było wiadomo, że ja ten chrzest wezmę. To była taka kartka właśnie tam z życzeniami, tam Bożego błogosławieństwa i tak dalej, nie? No to wtedy ja byłam taka szczęśliwa, że no teraz ja będę z tą ciocią, nie? Będziemy przyjaciółkami. A moja ciocia miała takich zainteresowanych, jakby i oni brali chrzest ten sam dzień, co ja. I ona bardzo się z nimi zaprzyjaźniła też i też właśnie, jak kiedyś pamiętam, jechałam z nią do nich na studium, to właśnie też ich tak przekonywała, że ona nie może się tak do końca zaangażować w przyjaźń z nimi, no bo oni jeszcze nie są świadkami Jehowy, prawda? I myśmy brali chrzest w ten sam dzień. No i ja wyszłam z tego basenu, przebrałam się, wszystko i gdzieś tam widziałam, że ta moja ciocia jest, no i tam gratuluję tym swoim wychowankom, prawda, i płacze ze szczęścia, a jaka była radość, a jakie były łzy. No więc ja czekałam na swoją kolej, że teraz moja kolej, teraz ja dostanę tą kartkę, my będziemy przyjaciółkami, nie? Przyszła moja kolej, no i to było na zasadzie takiego, no gratulacje Agnieszka, w końcu się zdecydowałaś, wszystko fajnie. Teraz zaczyna się prawdziwe życie. I tyle. Ja po prostu tak stałam w szoku. I szłam do tego miejsca, jakby do naszego sektora, gdzie siedzieliśmy i miałam takie, co ja najlepszego zrobiłam? Że to był błąd. Ja myślę, niech mnie tutaj jakby ziemia niech się rozstąpi, mnie pochłonie. Cofnijmy to po prostu. To był pierwszy taki szok, gdzie poczułam się oszukana. Drugi to był właśnie pierwsze zebranie po chrzcie, gdzie miało zostać ogłoszone to, że no, ja już jestem świadkiem Jehowy, więc ja, no, było mi cały czas jakby byłam przekonywana o tym, że
teraz będę jakby, no tak nazwijmy to trochę gwiazdą zboru, nie? No teraz będą się ze mną umawiać do służby, więc ja wzięłam ten kalendarz. Jeny, ile razy ja go przeglądałam. W domu jeszcze przed tym zebraniem, gdzie mogę się z kim umówić do służby, a tu nie mogę, bo coś tam. To były jeszcze wakacje, więc to już w ogóle, tak? I z tym kalendarzem taka szczęśliwa w torebce pojechałam na to zebranie. No ogłoszono, że jestem świadkiem Jehowy. Zebranie się skończyło, a tu nic, nie? Dalej było tak samo jak wcześniej. Nikt do mnie nie podszedł. No wiadomo, jakieś tam gratulacje sporadyczne były, ale jakoś bracia nie rzucili się nagle, żeby z chęcią taką, żeby się ze mną do tej służby umówić, nie? Także no i w trzeciej gimnazjum te problemy. Także poczułam się oszukana. Poczułam się oszukana przez organizację, że oni mnie okłamali, że przecież to tak nie miało wyglądać. No i ja pochodzę z takich nadmorskich miejscowości. Na Kaszubach bardzo, w ogóle no teraz już się od tego odchodzi, ale się wciągało tabakę, nie? No i mi się to bardzo spodobało. No skoro już palę papierosy, to tabakę też mogę wciągać. Ale że nie lubiłam tego robić tak, jak to się robi, tylko tam rurką od długopisu, no i któregoś razu moja mama tą rurkę od tego długopisu znalazła, no i tam do mnie, co to jest i tak dalej. I ja taka, z takim buntem troszeczkę, nie? Ja wciągam tabakę, a co? Nie? Ona mówi, a to trzeba z braćmi się spotkać i tego. Ja mówię, bo ja nie chcę już być świadkiem Jehowy. No koniecznie się trzeba spotkać z braćmi starszymi na rozmowę. No dobra. Umówiła nas na tą rozmowę, pojechaliśmy. Pamiętam, że jeszcze stojąc na przystanku autobusowym, pyta się mnie, czy jestem pewna tej decyzji, czy może zmieniłam zdanie, czy się denerwuję. Ja mówię, że no troszkę się denerwuję, nie? Ale zdania nie zmieniam. No nie chcę być tym świadkiem Jehowy, nie? No a mnie przytuliła i mówi, dobrze, spokojnie, wszystko będzie dobrze, nie? No więc ja byłam spokojna jadąc na ten komitet, powiedzmy, sądowniczy, chociaż wydaje mi się, że bracia nie wiedzieli, w jakiej sprawie my się spotykamy, nie? Na takiej zasadzie. No to chyba jeszcze nie był komitet, co? No właśnie tak ciężko mi to nazwać. Czy to był tak, bo oni do końca jakby w sumie nie wiedzieli, no ale już tam się dowiedzieli. A ile ich było na spotkaniu? Chyba 2. No to jeszcze to nie. wizyta pasterska była bardziej taka, ale nie? na sali królestwa to się odbywało, nie? Aczkolwiek no zostałam po tym upomniana. No i więc jechałam taka spokojna. Przyjechaliśmy tam, no i pierwsze zdanie, które wypowiedziała moja mama, ja już wiedziałam, że jest źle, nie? No bo ja jechałam z taką że ona wszystko wie, nie? Że wszystko już załatwione i tak dalej. No moja mama wyciąga tą od długopisu rurkę, bo ona się chciała tutaj, zwołała braci, bo ona się o mnie martwi, bo ona nie wie, co to jest i w jakim celu ja to używam, nie? Ja tak patrzę na nią, czy jakiś Matrix, czy co, nie? Czemu z tobą nie pogadać? Ale przecież wiedziała, bo ja jej mówiłam o tym, nie? No więc ja mówię do braci, bo ja tabakę tym ciągam, palę papierosy, a tak w ogóle to ja nie chcę być świadkiem Jehowy, nie? No. A moja mama wtedy w płacz. Teraz z perspektywy czasu stwierdzam, że to był taki szantaż emocjonalny z jej strony, nie? Że ona się tak starała nas wychować w prawdzie, a ja jej teraz bijam nóż w serce i coś tam. No takie emocjonalne bardzo. Ja już wtedy wiedziałam, że jest źle i ja mam takie, kurczę, no nawet nie dadzą mi odejść. Chyba... No i w każdym bądź razie zakończyło się to tak, że bracia mi zaproponowali, żebym jeszcze troszeczkę, żebym dała sobie czas, nie? Żebym się może trochę zastanowiła, żebym nie podejmowała tak pochopnie tej ostatecznej decyzji. No i ja miałam takie, że no w sumie wyjścia nie mam. Nawet nie dadzą mi odejść, nie? W tej chwili. Ale rozumiałaś wtedy, co to znaczy, żebyś odeszła i z czym by się to wiązało? Nie, dla mnie to po prostu wiązało się z tym, że ja po prostu przestanę być świadkiem, nie? Że będę mogła robić, co chcę, że nie będę musiała chodzić na zebrania, że nie będę musiała głosić, nie?
To mi się z tym kojarzyło. Zresztą pamiętajcie, że ja cały czas miałam w pamięci tego wykluczonego brata. Ja miałam takie, że nawet jak zostanę wykluczona, to moja rodzina mnie tak bardzo kocha, że mnie nie odrzucą. Więc jakby w ogóle sobie nie zdawałam sprawy z konsekwencji. No więc jakby zgodziłam się na tą ich propozycję, żebym sobie dała jeszcze czas do przemyślenia. Już nie pamiętam, chyba 3 miesiące. Że mieliśmy się spotkać za 3 miesiące i miałam im dać odpowiedź, nie? A że ja sobie cały czas obiecywałam, że skoro ja mam być świadkiem Jehowy, to takim, wiecie, nie? Prawdziwym, no to mówię, dobra, no to się staramy dalej. Aczkolwiek jakby tutaj uzależnienie od papierosów, no już było w moim przypadku, może też genetycznie jest to jakieś uwarunkowanie, że człowiek się jeden uzależnia szybciej od drugiego, nie? Także bardzo szybko się uzależniałam od papierosów i to był bardzo duży mój problem, z którym nie potrafiłam sobie poradzić. Spotkaliśmy się po tych 3 miesiącach i ja mówię, no, że ja to przemyślałam, że ja się faktycznie zastanowiłam, że ja się pomodliłam, tak, wszystko jest fajnie, super, będę tym świadkiem dalej, nie? Ale miałam takie już później w domu myśli, co tu zrobić, żeby to jakby te papierosy rzucić, no, że coś trzeba wymyśleć. To tak nie może być, nie możesz być takim świadkiem, miałaś być idealnym, prawda? I mówię, akurat jakoś chyba ogłosili za jakiś czas, że będzie ośrodek pionierski latem. Więc ja sobie pomyślałam, to ja na ten ośrodek pojadę. 2 tygodnie będę wśród samych braci, no tam nie będę miała możliwości, żeby tego papierosa zapalić, prawda? Więc przyjadę już jakby wyleczona z tego nałogu i wtedy już będzie wszystko fajnie. Mam wniosek na tego pioniera pomocniczego na ten 1 miesiąc. Złożyłam ten wniosek, jakby bracia nic się nie odzywali, nic nie mówili, no więc ja się pakowałam na ośrodek, prawda? Chyba wyjazd był w sobotę albo w niedzielę, już teraz nie pamiętam do końca. No i ja już byłam właściwie spakowana, a bracia mówią, że przyjdą do mnie w czwartek. No ja już byłam spakowana, wiecie, no zostało mi dopakować, nie wiem, bieliznę czy jakieś tam przybory higieniczne. No bo jest czwartek, w sobotę jest wyjazd na ośrodek, prawda? A oni przychodzą do mnie w czwartek i mówią, że ja nie mogę jechać, bo oni mi tego wniosku jakby tam nie podpiszą czy nie przyjęli, bo oni uważają, że jakby ja nie jestem w stanie wyrobić tych godzin na tego pioniera. Rozumiecie? Wyobraźcie sobie to teraz, co ja wtedy... Jest czwartek, już spakowana, a w sobotę jest wyjazd. Oni mi w czwartek mówią, że ja nigdzie nie pojadę. I dla mnie to było takie... Chociaż wtedy jeszcze miałam taką myśl, że ja jeszcze spróbuję. Coś trzeba wymyśleć. Więc jakby moja mama zaproponowała mi, że pojadę do takiej koleżanki, siostry. Gdzieś tam się kiedyś spotkałyśmy też na jakimś ośrodku, na którym byłam jakby tak nieoficjalnie, bo wtedy jeszcze byłam głosicielem nieochrzczonym. Że ja tam pojadę do niej na te 2 tygodnie, żeby też mi nie było przykro, tam będę też wśród braci. No ale wiecie, to już nie było to samo. Tam ja już znalazłam okazję mimo wszystko, żeby tego papierosa, prawda, zapalić. I jeszcze jak wróciłam, to jeszcze miałam takie jakby porywy takie, powiedzmy, że jeszcze będzie dobrze, bo wybrałam szkołę jakby średnią z myślą o organizacji. Co prawda nikt mnie do tego nie zmuszał, nie? Ale to był mój wybór i słuchajcie, to jest hit. Ja chciałam budować salę królestwa. I wybrałam technikum budowlane, bo kiedyś właśnie byłam podczas takiej budowy. I mi się to tak spodobało, że ja stwierdziłam, że ja będę tę salę królestwa po prostu budować. No ale jak już poszłam do tej 1. klasy technikum, no to już był koniec wtedy, nie? To ja zawsze mówię, że ta odmowa na ten ośrodek pionierski to był taki mój gwóźdź do trumny. Że może, no nie wiem jak długo by to trwało, ale tak mi się to widzi, że jeszcze wtedy próbowałam. Potem już nie próbowałam nic. Wtedy już całkowicie. Tamtego drugiego później tego komitetu sądowniczego, szczerze wam powiem, nie pamiętam.
nie wiem, może byłam tak zestresowana, może to było dla mnie tak traumatyczne przeżycie, że w ogóle wyrzuciłam to z głowy. Jak to do tego doszło? Kto o to spotkanie poprosił? Czy ja sama? Nie pamiętam. Ale to było o papierosy, czy o to, że nie chcesz być świadkiem? Ogólnie o wszystko. Choć wydaje mi się, że może nawet ja sama poprosiłam o to. Już nie pamiętam. W każdym bądź razie pamiętam takie moje myśli, że jak szłam tam z nimi, to ja miałam takie, że teraz musisz być Agnieszka mądrzejsza i powiedzieć im takie rzeczy, że oni cię będą musieli od razu wykluczyć, żeby nie dać im żadnej dziurki takiej, którą mogliby gdzieś tam wykorzystać, że jeszcze jakaś szansa, bo jak ty usłyszysz o szansie, to ty już znowu nie będziesz miała tej odwagi powiedzieć nie. Więc po prostu im nagadałam wszystko, tak, żeby jakby nie było możliwości, żeby mnie zostawić, nie? I cię wykluczyli. Tak. I co zrobiła rodzina? W ogóle dla mnie to było pierwsza poczułam taką ulgę. Poczułam się bardzo szczęśliwa, że teraz w końcu ja mogę być sobą. Jeszcze wtedy nie myślałam o tym, jak to będzie wyglądało dalej. Dopiero po jakimś czasie się zorientowałam, że jednak to nie jest wszystko tak fajnie, jak by mi się mogło wydawać. No wiadomo, jakby mama nie wyrzuciła mnie z domu. Dziadkowie też jakby nie odcięli się ode mnie całkowicie, jakby fizycznie. Czasem ze mną rozmawiali, czy ja nawet jak do nich przyjechałam, ale odcięli się całkowicie emocjonalnie. I wydaje mi się, że to jest dużo gorsze niż takie całkowite zerwanie kontaktu. Bo jak ktoś z tobą zrywa kontakt, no to ty po jakimś czasie gdzieś tam uczysz się z tym żyć. A jeżeli widzisz osobę co jakiś czas, patrzysz na nią, jest to osoba bliska ci sercu, którą bardzo mocno kochasz i widzisz w ich oczach pustkę, to, że jednak emocjonalnie oni są od ciebie, się odcięli, no to jest straszne, nie? Wtedy jedyną osobą, która w ogóle całkowicie przestała ze mną rozmawiać, no to brat mojej mamy wraz z żoną i synem. Oni od razu całkowicie jakby zerwali kontakt. Jak sobie radziłaś z tymi emocjami, z tym bólem, którego doświadczałaś? Wiecie co? W ogóle później był taki czas, że moja mama miała problemy, z którymi nie do końca sobie sama też potrafiła poradzić. Więc ja zamieszkałam z dziadkami. Zamieszkałam z dziadkami, którzy jakby przyjęli mnie pod swój dach, ale było mi powiedziane na dzień dobry, że to wcale nie jest dla nich nic miłego i przyjemnego, że jestem dla nich jakby tak powiedzieć utrapieniem takim. Ale oczywiście z tego powodu, że jestem wykluczona, bo jakbym była świadkiem Jehowy, to byłaby to dla nich ogromna radość, prawda? A tak, że no, jestem wykluczona, no to jest dla nich utrapienie. I tutaj właśnie dochodzą znowu wyrzuty sumienia. Wyrzuty sumienia, bo ty wiesz, że kogoś zraniłeś, że nie jesteś dość dobry i znowu wstajesz rano i budzisz się i masz te wyrzuty sumienia, idziesz spać, znowu masz te wyrzuty sumienia, że jednak nie spełniłeś czyichś oczekiwań. Ja jechałam z dobrą godzinę do szkoły, wracałam z tej szkoły z taką myślą, że nikt w tym domu na mnie nie czeka, że nikt jakby nie cieszy się z tego powodu, że ja do tego domu wracam, więc ja po prostu zaczęłam tego unikać domu. Jak najwięcej czasu spędzałam z koleżankami, żeby tylko jak najpóźniej tam wrócić. No bo do czego tam było wracać? A mówiłaś komukolwiek, nie wiem, o tym, w jakiej sytuacji jesteś poza rodziną, nie wiem, koleżankom, że próbowałaś im wyjaśnić, co cię spotkało, czy to nie istniało po prostu? Nie, chyba nie istniało. W sensie, oczywiście koleżanki wiedziały, że ja mieszkam z dziadkami, prawda? Ale całą resztę ja nadal uważałam jakby, że no tak jest i tak musi, no wtedy już uważałam, że tak musi być, prawda? Przecież ja w sumie wiedziałam, z czym się wiąże wykluczenie, prawda? Z czym się wiąże to, że jeżeli wezmę chrzest, a potem zostanę wykluczona, no to wiedziałam, jakie są konsekwencje, prawda?
Więc wtedy zaczęło się takie troszeczkę moje bronienie organizacji. Na zasadzie, że przecież ty dobrze wiedziałaś, to komu ty się chcesz teraz pożalić? A myślisz, że to... Dobra, znowu powiem, że Sara jakoś się tutaj bawi w psychoanalizę, ale kurczę, no nie mogę się powstrzymać, że to był twój sposób na bronienie dziadków i mamy? Że cię znaczy mamy, nie wiem, no bo miała jakieś problemy zdrowotne, ale że bronienie tych ludzi... przed ich decyzją, w sensie, że ty brałaś na siebie jakby winę, że nie, to nie jest ich wina, że oni ze mną nie rozmawiają, to jest moja wina. Myślę, że mogło tak być. No bo mówię, ja widziałam, ja to odczułam tak, że ja ich zawiodłam. To ja zawiodłam. To ja nie spełniałam ich oczekiwań. Także możecie się domyśleć, gdzie było moje poczucie własnej wartości w tym momencie. Niestety miało to swoje konsekwencje. Robiłam rzeczy, których teraz żałuję i się bardzo wstydzę. Bardzo pragnęłam tej miłości, takiej po prostu, że ktoś mnie kochał. Ale na szczęście poznałam już teraz mojego obecnego męża, któremu zawdzięczam to, gdzie jestem. I tak to odbieram, że on mnie uratował, nie? Nie wiem, co by się ze mną jakby stało i gdzie bym teraz była, gdyby nie on, nie? Gdyby nie ta jego miłość bezwarunkowa, prawda? Także no jakby jemu zawdzięczam, no po prostu mnie uratował, nie? Od jakby tam, nazwijmy to tak w takim języku, od stoczenia się gdzieś tam na dno, nie? Ale napisałaś, że twój mąż tej twojej historii nie zna. Nie znam. Nigdy mu tak do końca nie opowiedziałam. Właśnie przez to, że ja broniłam organizacji, prawda? No ja miałam takie, że on mnie nie rozumie, nie? Że przecież tam nic takiego się nie stało. A on mi cały czas właśnie, on był taką pierwszą osobą, która mi mówiła, że Agnieszka, ale to nie jest normalne, że oni z tobą nie rozmawiają. Jak to może być, że twój brat czy twój wujek do ciebie się nie odzywa? W ogóle jego pierwszy kontakt z organizacją, jak żeśmy się poznali, no to jemu organizacja, która tak się chwali, jaka to jest pełna miłości i w ogóle jemu pokazała się od tak najgorszej strony. Ale to ja byłam tą osobą, która dalej broniła, nie? Ponieważ jakoś to tam wyszło, że postanowiliśmy odwiedzić moich dziadków, no jakieś tam zapoznanie. No mimo wszystko jakby byli moimi opiekunami, więc pojechaliśmy do nich na takie zapoznanie mojego męża i jakoś tak się stało, że no wiadomo, to był dom rodzinny też mojej mamy, jej brata, więc ten brat przyjechał z żoną, nie? No ale że myśmy tam siedzieli jakoś tak wszyscy razem, ktoś tam się gdzieś przewijał, tu kawy, tu coś tam, to ja też nie do końca zauważyłam, co się święci i przyszedł czas obiadu. No i o ile jeszcze mój wujek może by ze mną usiadł do stołu po prostu nie rozmawiając, to jego żona rozkręciła, że tak powiem, aferę, że ona nie usiądzie ze mną przy jednym stole. Mój mąż siedzi, się patrzy, w ogóle nie wiedział, o co chodzi. O co im chodzi? A co zrobiła Agnieszka? Grzecznie wzięła swój talerz i poszła do drugiego pokoju zjeść. No on przyszedł za mną i mówi, o co tu chodzi? Co tu się w ogóle stało? I mówię, nie, no wiesz, no bo jestem wykluczona. Znaczy, jak się poznaliśmy, to oczywiście mu powiedziała mnie, że byłam świadkiem Jehowy, że jestem wykluczona. Nie tłumaczyłam mu za dużo, co to znaczy, no ale wtedy już mu wytłumaczyłam, nie? Co to znaczy. No wiesz, no oni nie mogą ze mną jakby rozmawiać. No to, że ja mieszkam tam u dziadków i tak dalej, no to jest ich dobra wola, prawda? Żebym w ogóle miała gdzie mieszkać. No. Tak miałam zrytą głowę. I on się na mnie patrzy też jak na wariatkę. Mówi, ale przecież to nie jest normalne, no co ty w ogóle gadasz? No jak ona może powiedzieć, że ona nie usiądzie z tobą przy jednym stole? Ja mówię, no tak jest, no Boże. Ja mówię, no co ty? Mhm. Tak, jak dla tych, co nie znają kontekstu, to świadkowie Jehowy bardzo dosłownie traktują. Z takimi nawet nie jadajcie, Z takimi nawet nie jadajcie. Tak. O ile na przykład, nie wiem, gdzieś tam w jednym pomieszczeniu by przebywali, to jedzenie wspólnego posiłku to jest coś, co wręcz Biblia o tym mówi. Oczywiście według interpretacji świadków Jehowy, bo wiele osób, które Biblię czyta i ją analizuje, nie uważa, że
to w tym fragmencie chodzi o takie sytuacje. Ale to jest jakby troszkę odrębny temat. To w ogóle była w moim życiu jakby taka druga sytuacja, w której ktoś jakby powiedział, że nie będzie ze mną jadł przy jednym stole posiłku, bo to też było jak mieszkałam z dziadkami i jakoś tak było, że mojej cioci nie było wtedy, nie wiem, czy była w szpitalu, czy była gdzieś na jakimś zgromadzeniu międzynarodowym, czy coś. No i do moich dziadków przyjechał jakiś tam brat starszy ze zboru na taką wizytę, no wiadomo, starsze małżeństwo, trzeba odwiedzić, zobaczyć jak się czują, jak się radzą, jak sobie radzą w życiu i tak dalej. Teraz bez tej pomocy. No i ten brat przyjechał i tam z nimi rozmawiał, a ja też gdzieś tam się kręciłam, chodziłam, no wiecie, ja też trochę to miejsce traktowałam jak swój dom. I w momencie, w którym przyszedł czas obiadu i on powiedział, że on nie będzie ze mną siedział przy jednym stole, więc albo ja odejdę od tego stołu, albo on. Ja miałam takie, w moim własnym domu ktoś mnie wygania od stołu, ale oczywiście, no wiadomo, ja wzięłam grzecznie ten talerzyk, poszłam sobie zjeść obiad do drugiego pokoju. No bo... I jak się z tym czułaś przy takich sytuacjach? Wiecie co, przede wszystkim ta sytuacja, no, że taka bardzo poniżona, że ktoś mnie bardzo poniżył, że jednak jakby jestem u siebie, bo jednak ten dom moich dziadków traktowałam jak swój dom, prawda, no bo tam też mieszkałam, no to jak miałam o tym miejscu powiedzieć, prawda? Tu przyjechałam z moim mężem na zapoznanie, a ktoś mi mówi, że on nie będzie ze mną siedział. Kurczę, przecież ja nie mówię, że musiał ze mną rozmawiać, tak? Mógł się do mnie plecami odwrócić, tak? Mógł na mnie nie patrzeć, jakby nie chciał. Przecież chyba bym go nie zaraziła jakąś, nie wiem, chorobą odstępczą czy coś. No, widzisz. Zwłaszcza, że nie byłaś odstępczynią. To jest inna ja w ogóle kwestia. tego nie mogłam zrozumieć, że jak oni mogą ze mną nie rozmawiać, przecież ja nie jestem odstępcą. No ja po prostu nie chcę być świadkiem Jehowy. I nawet szanujesz te ich zasady nadal. Tak, szanuję. O nie, wiecie. No. Zastanawiamy się, jak z twojej perspektywy to wyglądało. Dlaczego ty tych zasad broniłaś? Jak to odczuwałaś, że ty musisz tego bronić? Wiecie co? Ja uważałam chyba bardzo długo, że to jest prawda, że ja nie chcę przestrzegać tych zasad, nie chcę żyć pod czyjeś dyktando, żeby ktoś mi mówił, co ja mam robić, jak mam żyć. Ale że to jest prawda. I że jeżeli ktoś tak chce żyć i jest szczęśliwy, no to spoko, to niech se żyje. Ja nie chcę. Ale to jest prawda. To jest niesamowite, bo dosłownie podobny komentarz właśnie ktoś napisał niedawno na TikToku, że ja nie jestem na razie świadkiem, bo mam właśnie na głowie inne rzeczy, prawdopodobnie właśnie, które nie pozwalają na zostanie świadkiem, czy tam papierosy, czy pewnie jakiś związek niezalegalizowany, ale to jest prawda. I piszą o tym, to jest prawda, to jest niesamowite. To jest prawda. Ja nie chcę tego jakby przestrzegać tych zasad, ale to jest prawda. Oni mają rację, tak? Tak, oni mają rację. Ktoś daje radę przestrzegać tych zasad, to niech sobie przestrzega. Ciekawe, czy stąd się potem biorą komentarze, że my jak odeszliśmy, to widocznie nie daliśmy rady przestrzegać. To jest w ogóle niesamowite. A myślałaś o odstępcach, o tym, że w ogóle o osobach, które odchodzą i odrzucają to, czy w ogóle się nad tym nie zastanawiałaś? Na początku się nie zastanawiałam, bo wtedy jeszcze to było z 17 lat temu chyba. No to ani YouTube nie był za bardzo rozpowszechniony, ani w ogóle TikToka w ogóle nie było, prawda? Internet też był taki, wiecie. Jaki był. Jaki był. Nie było takiego dostępu do informacji. Więc w ogóle też nie do końca widziałam różnicę między wykluczonym a odstępcą. Dopiero później, kiedy gdzieś tam, czy mi się jakiś artykuł pokazał chyba na Wirtualnej Polsce, jakiś wywiad czy coś, no to wtedy faktycznie i przeczytałam, z ciekawości, przecież tak byłam wykluczona, więc mogłam przeczytać. Wtedy zauważyłam różnicę i miałam takie kurczę, to są odstępcy, nie? Ale ja taka nie jestem. Lepsza jestem. Ja jestem lepsza. I właśnie jak trafiłam jeszcze, no nie wiem, z 1,5 roku temu może właśnie na wasz kanał na TikToku, to też miałam takie, Boże, co za odstępcy. Po co oni w ogóle to mówią? Przecież wcale tam tak źle nie było. Ja się nie dziwię, że jest taki zakaz rozmawiania z wykluczonymi, skoro oni potem opowiadają takie rzeczy. Ale ja taka nie jestem, prawda? Ja tak nie rozpowiadam takich rzeczy. To dlaczego oni nie chcą ze mną rozmawiać? Wiesz co, ja sobie przygotowując się do naszej rozmowy,
taką notatkę zrobiłem. Myślę, że to jest bardzo ciekawe, to, że ty tak broniłaś świadków ostracyzmu. Jest to zjawisko znane jako poznawcza dysocjacja. Mimo fizycznego opuszczenia grupy, wpojone przekonania i sposoby myślenia pozostają aktywne. Badania pokazują, że były członek grupy może bronić ich praktyk nawet po odejściu. To stanowi mechanizm obronny redukujący dysonans poznawczy związany z opuszczeniem grupy i utratą ważnych relacji. I to jest coś, co wiele osób może nie do końca rozumieć, szczególnie jak w tym procesie tkwi, tak, że ja bronię tego, no bo przecież to jest prawda. Nie wiem w zasadzie czego doświadczam, więc bronię, bo przecież wiedziałam, jakie te zasady są. Chociaż wiesz, później powiedziałaś, że już wiedziałaś, z czym się wiąże to wykluczenie, ale na początku, jak przyjmowałaś chrzest, to jeszcze byłaś zbyt młoda i tego nie rozumiałaś. Dopiero z czasem to No to i też przyszło. nie brałam w ogóle pod uwagę tego, nie? Bo przecież obiecywałam sobie, że jak już zostanę tym świadkiem Jehowy, no to będę takim, wiecie, prawdziwym, nie? Takim idealnym, powiedzmy, nie? No, a jednak lata jesteś poza zborem i ominęły cię też różne ważne wydarzenia w życiu rodziny, bo napisałeś, że na przykład nie byłaś na ślubie swojego brata. Tak. Ale jeszcze zanim chyba ślub był mojego brata, to był pogrzeb mojego dziadka. To było jeszcze w czasach COVID-u. Zmarł mój dziadek, a 3 dni później zmarła właśnie jego córka, ta moja ukochana ciocia. Także ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że tak, te pogrzeby tak wyglądają, jak się jest wykluczonym, jak wszyscy opowiadają, że ty stoisz z boku, nikt do ciebie nawet jakby nie podejdzie. W sensie byłam tam z moim mężem, więc mój brat podszedł jakby do mojego męża, prawda, tam się z nim przywitać, no bo się znali. No tam pewnie skinął głową czy coś takiego, no bo też jakby wszyscy patrzyli, ale faktycznie tak było, że stał mój wujek żyjący, mój brat, tego wujka syn, mój brat z narzeczoną, żona tego wujka. No moja mama ze względu właśnie na też słaby stan zdrowia uczestniczyła w tym pogrzebie przez Zooma, prawda? I tak dalej. No więc jakby cała rodzina stała i pogrążeni w żałobie, tak? No a ja stałam sobie z boku. A drugim właśnie takim wydarzeniem to właśnie był ślub mojego brata. Bardzo, bardzo mnie to zabolało. Bardzo. To też jest ciekawa historia też powiązana z moim mężem, ponieważ moje dzieci przywiozły to zaproszenie na ten ślub, bo gdzieś tam spędzały z tym wujkiem jakiś weekend, czy wakacje, czy coś tam i przyjechały z tym zaproszeniem. No i tak ja tak czytam to zaproszenie i potem dałam mojemu mężowi do przeczytania. I mój mąż przeczytał to zaproszenie, no i mówi, tam planuje już, nie? Wyjazd, że tam na noc może zostaniemy, bo to jednak kawałek od domu, gdzie będziemy się jechać autobusem, nie? I miałam taką, jak ja mam ci to teraz powiedzieć? I ja mówię w końcu do niego, ale przecież ja nie jestem zaproszona. On aż z wrażenia usiadł. Mówi, ale jak to ty nie jesteś zaproszona? I ja mówię, no tam nie ma wypisanego i wiecie, że na zaproszeniu nawet nie było wypisanego mojego imienia. I to mnie najbardziej zabolało, bo ja i tak bym nie poszła. Może bym poszła do urzędu, ale wiadomo, że na wesele bym nie poszła. Jestem się i mój brat, no chyba wie, żebym mu czegoś takiego nie zrobiła. Mógł mnie po prostu na tym zaproszeniu tak z czystej przyzwoitości po prostu wypisać, tak? I tak bym nie poszła na to wesele, bo co ja bym tam miała robić? No i mąż mówi, ale jak to ty nie jesteś zaproszona? Ja mówię, no nie jestem zaproszona. Mówię, przecież on ze mną nie może rozmawiać. Ja mówię, a jeszcze jego żona, która teraz jest też świadkiem Jehowy? Ja mówię, jak ty to... On mówi, ale on nie mógł w to uwierzyć. On mówi, że to jest w ogóle dla niego coś niepojętego. Ja jeszcze wtedy dalej broniłam oczywiście organizacji. No to tak jest, no co mam ci powiedzieć? I co on na to? Ogólnie doszło do tego, że no oczywiście wiadomo, powiedział, że nigdzie beze mnie nie pojedzie, no bo w ogóle coś takiego nie wchodziło w rachubę, prawda? Żeby on miał jechać sam. Ustaliliśmy, że dzieci pojadą, no bo jednak to jest ich wujek i tak dalej, ale koniec końców dzieci też nie pojechały z tego względu, że po przemyśleniu sprawy stwierdziliśmy, że jednak to jest wesele. Tam jest alkohol.
ciężko na kogoś innego zrzucić odpowiedzialność za swoje dzieci mimo wszystko, czy zostawić je po prostu pod czyjąś opieką. Że jednak nie czułabym się z tym komfortowo. Nie tyle, że nie mogą jechać czy coś, tylko po prostu chyba bym się tak zostawić ich też pod opieką, no właściwie obcych ludzi, bo dla mnie to obcy ludzie, nawet jeżeli to jest mój brat czy moja mama, prawda? Bo jakoś tak kontaktu zbyt dobrego nie było, no to... Ja dopytam tak, żeby to tak wybrzmiało. Dostaliście zaproszenie na ślub i wesele, ale na tym zaproszeniu wypisane było imię twojego męża i twoje dzieci. Tak. A ciebie tam nie było. Ja jeszcze coś zapytam. Czy gdy podejmowałaś decyzję o wykluczeniu, czy wtedy zdawałaś sobie sprawę, że skazujesz się na to, że na takie sytuacje? Tak jak z tym weselem na przykład. Nie, bo ja cały czas miałam w głowie to, że moja rodzina mnie tak bardzo kocha, że w ogóle nie dojdzie do takiej sytuacji, prawda? I w ogóle, no też chyba nie do końca zdawałam sobie sprawę, w jakich... No, jak masz 14 lat, czy nawet te 17 lat, tak, no jak brałam chrzest, miałam 14, tak? No to nie masz świadomości i nie myślisz o tym, jakie sytuacje cię w życiu czekają. Na przykład to, że twój brat kiedyś za 10, 15 czy 20 lat będzie brał ślub, a ty na niego nie pójdziesz. No o takich rzeczach się nie myśli, prawda? Tak, to samo, że nie będziemy mieli kontaktu jest jakąś abstrakcją. Abstrakcją, tak. No tego się nie analizuje. No, może warto by było, żeby... Zaczekaj, Sara, bo ja muszę sobie chwilę Nie, ja nic nie chciałam powiedzieć, ja tylko westchnęłam ze smutku. Napisałaś nam, albo wspomniałaś w rozmowie, że dopiero kilka miesięcy temu do ciebie dotarło, że to wszystko jest, no sekta, tak? Tak. Jak do tego doszło, ta zmiana w myśleniu twoim? Ogólnie to powiem wam, że przekonała mnie Tulia. Trafiłam właśnie na jej filmik na TikToku i może po tym pogrzebie, może po tym weselu, to był ten czas, że jakby troszeczkę tak, jakby to powiedzieć, otworzył mi się troszkę umysł, że jednak jej treść trafiła w sedno, nie? Jej filmik, może też jej poczucie humoru, w jakim to przedstawiła, nie wiem, ale to do mnie trafiło. To do mnie trafiło i ja wtedy dopiero zrozumiałam, że matko, przecież ja byłam w sekcie. Jakie to było straszne. I w ogóle wtedy też zrozumiałam, no, że tak naprawdę zostałam skrzywdzona bardzo, nie? Przez to wszystko. Że obcy ludzie też mnie skrzywdzili, ale nie tylko, też najbliżsi, prawda? Tak do tego doszło. Okej, ale możesz coś więcej napisać? Powiedzieć. Tak, bo to... Nie wiem, co to był za filmik? Czy był jakiś taki konkretny? Czy po prostu zaczęłaś jeden za drugim oglądać? To chyba nawet nie był jakiś konkretny, wiecie? Nawet nie pamiętam, który to był z jej filmików, ale no któryś jakiś tam filmik i po prostu to do mnie trafiło i zaczęłam właśnie wtedy zaczęłam oglądać pozostałe i właśnie i Instagrama zaczęłam przeglądać. I potem właśnie sobie, czy widziałam, no jak już wiadomo, jak działa algorytm na TikToku, tak? Jak już obejrzysz jeden filmik o danej treści, to ci się wyświetlają następne, więc wtedy już znowu, już drugi raz trafiłam właśnie na wasz kanał na TikToku i wtedy już w to weszłam, nie? Zaczęłam oglądać odcinki, mówię, kurczę, przecież ja miałam tak samo, nie? Też nigdy nie lubiłam głoszenia, to było dla mnie straszne. Czy jakieś tam inne, że tak powiem, przykłady i mówię, jeny, no przecież to tak było, naprawdę. Nie, że tak jak ja broniłam organizacji, prawda, przez tyle lat, tylko faktycznie tam się źle działo i dzieje. A pamiętasz, jakie to rzeczy były? Na przykład powiedziałeś, że na przykład ja też nie lubiłam ogłoszenia. Rzeczywiście tak było. A były jeszcze takie, których twoje postrzeganie się zmieniło po czasie, kiedy zaczęłaś ten umysł otwierać? No przede wszystkim to, że ostracyzm nie jest normalny, nie? Że to nie jest dobre zachowanie z ich strony i że to nie jest nic dobrego i że na to nie ma wyjaśnienia, że im tak Biblia nakazuje, prawda? Przede wszystkim to się zmieniło, że zrozumiałam, że faktycznie to ten mój mąż miał rację. Po tylu latach mogę mu przyznać rację.
że to on faktycznie widział to, czego ja nie widziałam. Także myślę, że to był taki przede wszystkim, nie? Główny. Też, że to zmuszanie dzieci. Ja zawsze odczuwałam to, że jestem do tego zmuszana, ale właśnie tam oglądając wasze rozmowy też z innymi, mówię, kurczę, no to nie było dobre, to nie było normalne. Tak nie powinno być. Zresztą ja w ogóle tego zmuszania dzieci nigdy nie rozumiałam. Nawet będąc w organizacji, nie potrafiłam tego zrozumieć. Tak samo jak nie potrafiłam zrozumieć tego jakby karania rodziców za przewinienia dzieci. Mieliśmy na przykład w zborze takiego brata, który był sługą pomocniczym. Zawsze, jak pamiętam, był sługą pomocniczym, nigdy nie został starszym. Dopiero po jakimś czasie, jak już byłam starsza i moja mama właśnie zaczęła ze mną tak na takie właśnie poważniejsze tematy rozmawiać, powiedziała mi dlaczego. Właśnie dlatego, że według innych starszych zboru on jakby nie do końca potrafił dobrze wychować swoje dzieci. Z mojej perspektywy wyglądało tak, że on po prostu tych swoich córek nie zmuszał do chodzenia na zebrania, do głoszenia, do robienia jakichś postępów duchowych, tak? I przez to on nigdy nie został starszym, tylko zawsze był sługą pomocniczym. Starszym został dopiero w momencie, kiedy jego obydwie córki osiągnęły pełnoletność i wyprowadziły się z domu. Wtedy dopiero jakby został starszym i ja nigdy nie potrafiłam tego zrozumieć. Ja mówiłam mojej mamie, ale mamo, no przecież skoro ona ma powiedzmy tam te 14 czy 15 lat, ma chyba prawo powiedzieć, że nie chce chodzić na zebrania. No ale wiesz, no skoro on nie potrafi wychować swoich dzieci, no to jak może wychowywać innych w zborze, prawda? Pamiętam nawet taką sytuację, że kiedyś został mu ten przywilej sługi pomocniczego odebrany, bo on miał dwie córki. Jedna była w moim wieku, druga była starsza. Ta starsza ja w ogóle tak średnio pamiętam, żeby ona chodziła na zebrania. W ogóle tak... Jak ja miałam powiedzmy 14 lat, ona już chyba miała 17 czy nawet 18. I pamiętam, właśnie to moja mama mi też opowiadała, że ta starsza córka miała jakieś tam... Opowiadała mi to właśnie po tym, jak on przestał być na jakiś czas tym sługą pomocniczym, no to była taka kara. Że za co? Ta jego żona poszła z tą córką do lekarza, ponieważ ona tam miała problemy natury kobiecej, powiedzmy, i w ramach leczenia zostały jej przepisane tabletki hormonalne, prawda, które miały jej tam pomóc na bóle, powiedzmy. Mówię, no ale to chyba dobrze, tak? No skoro to ma jej pomóc, jest to forma leczenia, no to czemu on został za to ukarany? No ale wiesz, no to już jest takie nieme przyzwolenie na jakby uprawianie seksu przedmałżeńskiego, no bo już ma antykoncepcję, więc jakby nie musi się martwić o zabezpieczenie, o niechcianą ciążę, prawda, nieplanowaną. W sensie ta jego córka, czy córka, tak, czy żona? Tak, córka. Ale powiem ci, że to jestem w takim szoku, bo ja robiłam materiał o antykoncepcji i to zawsze było, że to jest jakby kwestia trochę, o ile nie dochodzi do przerwania zapłodnienia, czyli w środków wczesnoporonnych, to zawsze to była kwestia jakby sumienia traktowana. Tak, ale w momencie, w którym chyba masz męża. Widzisz, no, to jest to... Dobra, jest ta różnica. tu przeklnęła. Tak mi to zostało wytłumaczone, że przecież ona nie ma męża, więc nie może brać tabletek, no bo w tym momencie no, to jest takie z jego strony nieme trochę przyzwolenie na to, że może właśnie ten pozamałżeński seks uprawiać, tak? No bo nie boi się konsekwencji nieplanowanych. Nie, no lepiej niech cierpi. Lepiej niech cierpi, no. I widzicie, organizacja tu niby się mówi, że tylko odnośnie krwi ingeruje w sposoby leczenia, ale się okazuje, że nie do końca. Ale inne sposoby leczenia też. Po co oni to wiedzieli? To też mnie w ogóle rozwala. Nie wiem tego nie wiem. Bo przecież Duch Jehowy kierował, żeby oni się to widzisz, wiedzieli. To jest taka akcja, tak jak ty wspomniałaś tej tabaką i tą twoją mamą, że ona niby z tobą pogadała, a potem nagle na tym spotkaniu nie wiadomo co. I ja to też widzę w wielu sytuacjach i sama tego doświadczyłam, może nie w przypadku moim, bo ze mną rodzice rozmawiali, ale na przykład jeszcze z twoim bratem, czy coś, że nagle się robi z tych starszych jakichś, nie wiem, psychologów, pedagogów i przychodzisz z tym dzieckiem i mówisz wszystko, bo my nie wiemy, co zrobić, bo nie wiem, bo Tymek chodzi na wagary, co mamy z nim zrobić na przykład, nie? No, tak, jakby trochę przerzuca się to wychowanie z rodziców na tych starszych. Ale myślę, że to jest trochę inny temat. Tak, to taka refleksja, bo jestem po prostu w takim szoku, jak to usłyszałam, że
I to jest właśnie, ja też tego nie mogłam zrozumieć. No jak można karać rodzica za jakby też błędy swoich dzieci? Ale to nawet nie był błąd. No to nie był błąd, ale ogólnie tak, to, że on na przykład nie zmuszał, bo z mojej perspektywy, ja nie wiem jak tam wyglądało w ich domu relacje, prawda? Czy on nie zmuszał, czy nie zmuszał. Patrząc z boku, jako osoba gdzieś tam z boku, no widziałam, że raczej ich nie zmuszał, prawda? Nie miały tak jak ja na przykład, że pod groźbą kary jakiejś tam powiedzmy cielesnej trzeba iść na zebranie, prawda? Mhm. Agnieszko, wiesz co, ja bym tak przeskoczył z powrotem do ciebie i do twoich uczuć, do twoich emocji, bo powiedziałeś, że tak no, jakieś 1,5 roku temu dopiero zaczęło to do ciebie docierać, więc przez lata ty żyłaś no, trochę w takim, nie wiem, zaprzeczeniu, w takim trochę dziwnym świecie, w którym to, co nie jest normalne, no to tobie się wydawało normalne, jakby chociaż ten ostracyzm. I moglibyśmy tu zapytać o twoje obecne uczucia. Emocje. Czyli jak sobie dzisiaj myślisz o bliskich, o bracie, mamie, wujku, to oni są nadal pod wpływem organizacji. Tak. Jakie w tobie są emocje? Wiecie co, ja zawsze no, broniłam tej organizacji, tego ostracyzmu też, ale bardzo mnie to bolało. Bardzo mnie to bolało, że czułam się taka, wiecie, że oni mnie nie kochają za to, jaka jestem naprawdę, bo oni by mnie kochali wtedy, jakbym była taka, jaka oni chcą, żebym była. Że nie pasuję nie wpasowałam się w te ramy, więc jakby nie ma tej miłości. I jakie były moje uczucia wtedy? Nadal takie same. Że mam żal. Mam taki, że jest mi po prostu przykro, że tak naprawdę mnie nie znają, bo mój wujek w ogóle ze mną nie rozmawia przez te wszystkie lata, nie zamienił ze mną ani słowa. Że tak naprawdę odwrócili się ode mnie, nie znając mnie. No bo wiadomo, nie każdego musisz lubić, prawda? Ale żeby kogoś osądzić, czy go lubisz, czy nie, czy chcesz z nim rozmawiać, czy nie, warto by było go najpierw poznać, prawda? A tutaj ktoś cię nie zna, a mimo to stwierdza, że nie będzie z tobą rozmawiał. Ja myślę, że w życiu mamy wiele osób, których może nie lubimy, które nie są naszymi osobami. Nawet w rodzinach często, ale mimo wszystko utrzymujemy z nimi jakieś relacje, jakiś kontakt, przynajmniej na takim poziomie, powiedzmy, podstawowej grzeczności, no nie? Mówię, to zawsze mnie bolało jednak, że jakby jestem trochę sierotą, nie? Że nie mam rodziny tak naprawdę. No, moją rodziną to jest mój mąż, moje dzieci i teściowie, bo tak naprawdę utrzymujemy kontakt. I mimo tego, że wiadomo, moi teściowie też na przykład wiedzieli, że no mam mamę, prawda? Żyje mama, tak? A mimo to... Nie poznali jej. Nie, mojej mamy nie poznali, moich dziadków poznali. Bo jak żeśmy się poznali z moim mężem i już zamieszkaliśmy razem, już nam się dziecko pierwsze urodziło, to moi dziadkowie tam przyjechali też jakby na takie zapoznanie mimo wszystko. Ale no, zawsze mi było żal tego, że jednak nie utrzymują ze mną kontaktu, że ze mną nie rozmawiają. I myślę, że to jak sobie też uświadomiłam, że to jest sekta i jak to wszystko wygląda, chyba ten żal spotęgowało też. A czy doświadczyłaś jakichś skutków zdrowotnych, fizycznych albo psychicznych w związku z tą całą procedurą ostracyzmu? Bo badania pokazują, że często to się wiąże właśnie ze stanami depresyjnymi, z lękami. Znaczy ogólnie tak, w sensie nie wiem, czy... Dużo rzeczy w moim życiu się w ostatnim czasie takich zadziało, które też jakby mają wpływ na to właśnie, że jakby w tej chwili leczę się na depresję. Nigdy nie myślałam o tym w ten sposób do tej pory. W sensie, jak teraz zadałaś to pytanie, czy to też, no też mogło mieć wpływ. Nie mówię, że nie, ale też jeszcze inne czynniki jakby miały na to wpływ. No tu z tej okazji można wspomnieć o Piotrze i Holistikum, bo jak
każdy z naszych rozmówców masz możliwość skorzystania z takiej konsultacji psychologicznej, bezpłatnej oczywiście, po prostu my ci damy namiar do Piotra i on ci pomoże tam sobie to jakby zorganizować online na przykład, najprawdopodobniej, że nawet jeśli nie czujesz takiej potrzeby jakiejś terapii, to czasem no wiadomo, rozgrzebałaś jakieś rany teraz, więc sobie to ułożyć w głowie, a każdy z naszych widzów na hasło Światusy 30. Światusy 30, no to ma kod rabatowy na 30 zł na pierwszą sesję. Tak, strona holisticum.pl. Dobrze. Wcześniej zapytaliśmy cię o męża i o to, że tej historii nie znał, ale teraz, wiesz co, troszkę chciałbym to pytanie odwrócić. Jak ważne i dlaczego ważne jest teraz dla ciebie podzielenie się tą historią i dlaczego w takiej formie, że u nas? Dlaczego? Może zacznę dlaczego u was, bo też bycie w organizacji wpłynęło na mnie długofalowo tak, że ciężko mi mówić o swoich uczuciach, bo wiadomo, tam nie możesz mówić o tym, co czujesz. Ja pamiętam, taka dygresja mała, że raz próbowałam powiedzieć mojej mamie, że ja nie czuję tej miłości do Boga, że ja nic nie czuję, że o co chodzi. Pamiętam, że jej reakcja była taka, jak ja bym powiedziała, jakieś najgorsze bluźnierstwo. Więc tam nie można było mówić o swoich uczuciach, takich prawdziwych. Trzeba było udawać. Jak czegoś nie czułeś, to musiałeś udawać. Więc mi jest bardzo ciężko mówić o swoich uczuciach. I tak naprawdę nawet z nim jest mi ciężko czasem porozmawiać, a wiadomo, łatwiej jest się otworzyć i opowiedzieć komuś, kto to rozumie, o czym ja mówię, bo dla niego niektóre rzeczy, wydaje mi się, mogą być abstrakcyjne właśnie. A jednak rozmawiając z wami, wy wiecie, o czym ja mówię, prawda? Więc łatwiej jest, wydaje mi się, otworzyć i opowiedzieć swoją historię. A dlaczego jest to? No po prostu jest to dla mnie ważne, bo jednak też chciałabym, żeby może kiedyś moje dzieci im pokażę ten filmik, jako taką sobie zachowam na pamiątkę, prawda? Żeby też im opowiedzieć, no po prostu, żeby też miał on oraz kiedyś w przyszłości moje dzieci świadomość, jak to wygląda, może takie troszeczkę też ostrzeżenie. Albo odpowiedź na pytanie, dlaczego nie mamy, nie wiem, kontaktu z dziadkami, czy tam z kimś. No. Gdybyś... Jeszcze ja chciałbym domknąć wątek, bo powiedziałeś, że no, tak ci się wydawało, że będzie łatwiej u nas. No i jakie są odczucia? Zawiodłaś się, czy nie? Nie. Czyli możesz polecić osobom, które się trochę wahają, żeby do nas się zgłosiły? Zdecydowanie. Naprawdę polecam. Gdybyś mogła teraz pogadać z taką osobą jak ty sprzed 1,5 roku, z taką Agnieszką, która sobie przegląda TikToka i trafia na jakąś tulię albo na jakiś inny film i już tam korci ją, żeby napisać, to wcale nieprawda, ostracyzm to jest prawda. To co byś powiedziała samej sobie na przykład, czy też innej osobie, która była w takiej sytuacji, która jest wykluczona, jest odrzucona przez rodzinę, ale broni tego? Wiecie co, ja myślę, że chyba bym właśnie nic nie powiedziała. Wiecie dlaczego? Bo wydaje mi się, że każdy potrzebuje tego swojego czasu. Musi tak powiedzieć, do tego dojrzeć. Musi nadejść ten odpowiedni moment, nie? Przekonywanie kogoś na siłę nic nie da. Mój mąż też mnie próbował na siłę, no tak powiedzmy, tak? Próbował mnie przekonywać, że to nie jest normalne. Ale ja dalej byłam zaślepiona tym, że nie, że to jest normalne, prawda? Więc wydaje mi się, że po prostu chyba bym dała takiej osobie czas i przestrzeń na to, żeby sama doszła do tych wniosków. Wiesz co, Agnieszko, powiem tak. Wiele historii, które tutaj opowiedziałaś u nas w trakcie tej rozmowy, bardzo mocno mnie poruszyły. Nie tylko ze względu na swój jakiś kontrowersyjny charakter, jak chociażby ta historia z tą antykoncepcją, ale też takie twoje osobiste doświadczenia. One bardzo mocno pokazują mi, tu Sara też o tym wspominała, taką perspektywę, której brakowało nam w całej tej układance. Bo trochę mam takie wrażenie, że jak rozmawiamy z naszymi gośćmi, to jest tak, że my sobie taką
taką, nie wiem, takie puzzle układamy wielkie, tak? Tego, czego sami doświadczyliśmy. No i tam brakuje nam czasem jakichś elementów, jakiejś tam partii tego obrazu i ktoś nam zawsze coś przywiezie. No i to się składa na coraz taki większy obraz, który powstaje, bo mogłoby się komuś z boku wydawać, że my to już to wszystko tam wiemy, już tak sobie to nagrywamy, mamy za sobą. No, nic bardziej mylnego. Jest wiele rzeczy, które jeszcze tam nie dotknęliśmy. Jedyne, co my robimy, to po prostu trochę zdobyliśmy się na odwagę, żeby o tym mówić albo dawać głos takim osobom jak ty, bo uważamy, że po prostu ten głos jest odbierany. Czy to są świadkowie Jehowy, czy to są inne grupy, bo nie tylko te tematy i problemy dotykają świadków, a oni są najczęściej, no bo to jest nasze życie. Więc ja chciałbym ci bardzo podziękować za tę rozmowę. Gdybyś jeszcze chciała coś powiedzieć, o co nie dopytałem, a co może tam umknęło, to teraz jeszcze ci chciałbym taką dać możliwość, bo często jest tak na koniec, że wyłączamy, jeszcze zapomniałam i być może jest coś takiego. Znaczy, ja w ogóle na koniec chciałam taki może trochę apel, nie wiem, czy to ja mogę mówić, czy właściwie bardziej powinna Sara, jako tutaj, że to jest jej kanał. Generalnie ja chciałam powiedzieć o tym, że mam żal, ale nie do konkretnych osób. Mam żal do instytucji, jaką jest dorosły człowiek. Ja wiem, staram się myśleć o tym, że wtedy były troszeczkę inne czasy, że nikt tak się nie interesował też cudzymi dziećmi, ale mam żal, że nikt w moim życiu nie znalazł się, ja już nawet nie mówię w organizacji, ale poza nią, żaden psycholog szkolny, żaden nauczyciel, żadna, nie wiem, pani w sklepie, żadna sąsiadka, która by mi powiedziała, nie musisz tego robić. Daj sobie czas, możesz żyć inaczej. Nikt mi nigdy nie pokazał właśnie innej możliwości. Także jeżeli jakiś nauczyciel czy właśnie psycholog szkolny ma pod swoją opieką takiego ucznia, który jest wychowywany w rodzinie świadków Jehowy, warto też, nawet jeżeli on nie będzie chciał słuchać, warto mu po prostu powiedzieć, że ma wybór, że może wybrać inną drogę. Bo być może, gdyby mi ktoś tak powiedział, do tego wszystkiego by nie doszło. Przynajmniej tak sobie myślę, że gdyby ktoś mi jednak pokazał, że mogę żyć inaczej, bo wiecie, najbardziej żałuję tego, że zdecydowałam się na ten ostateczny krok wzięcia chrztu, bo tak sobie myślę, kurczę, jakie moje życie byłoby prostsze, bym z mamą sobie rozmawiała, z bratem, nie byłabym tym świadkiem, dobra, okej, ale też nie byłabym wykluczona, że przed tym ostatecznym krokiem ktoś ze mną nie porozmawiał. Dokładnie. Tak, to chciałam właśnie tak na koniec powiedzieć. Dobrze, że to padło jednak z twoich ust. Ta perspektywa, którą ty się podzieliłaś, no, jest bardzo cenna. I jeżeli ktoś nas słucha, z naszych widzów i być może niekoniecznie sam zna takie osoby, ale może zna jakiegoś psychologa, jakiegoś rodzica, kogokolwiek, to może tę rozmowę udostępnić, bo to, o czym my tu rozmawiamy, to życie, którego tu doświadczamy, póki co to nie jest coś, co gdzieś można przeczytać w jakichś podręcznikach trochę, tak mi się wydaje. Tak, no to trzeba przeżyć też na własnej skórze, a czasami myślę, że no, w moim przypadku można byłoby tego uniknąć, wielu rzeczy. No. Więc twój przykład to jest coś więcej niż tylko taka historia. To jest teraz dajesz innym ludziom nadzieję, dajesz innym ludziom wiedzę i na pewno to, że odważyłaś się, że tu przyjechałaś, że przełamałaś te swoje takie lęki, opory, no to jest coś naprawdę cennego i to pomoże niejednej osobie i dlatego chcemy ci bardzo podziękować za tę rozmowę. Ja też chcę wam bardzo podziękować, że miałam taką możliwość i że w ogóle tworzycie taki kanał, że jednak ktoś może przyjść właśnie i jakby odzyskać ten swój głos, który im przez tyle lat mniej lub więcej był odbierany. Myślę, że jest to ważne.
Dla mnie na pewno jest to ważne, że jest takie miejsce. No super, Agnieszka, dziękuję ci bardzo. Ja też dziękuję.